Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam po przerwie. Zaczynamy z nowym sezonem. Ważne informacje na początek. Zmieniliśmy nazwę naszych spotkań. Teraz nasze spotkania nazywają się Talk for Devs i mamy również nową formułę, to znaczy 2 wykłady. Pierwszy wykład, potem jest możliwość zadawania pytań, potem mamy krótką przerwę 15-minutową na to, żeby się wymienić spostrzeżeniami, informacjami oraz drugi wykład, po którym również jest część na zadawanie pytań, a potem mamy poczęstunek i również możliwość wymiany informacji. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie i oddaję już mikrofon Maćkowi. Dzięki. Okej, cześć wszystkim. W zasadzie to powinienem się spytać po angielsku. So I will ask this question. Is there at least one person who doesn't speak Polish or would like me, would prefer me to speak English? Raise your hand. Okej, dobra, to po polsku w takim razie. Nie zadałem tego pytania wcześniej w sumie, a tę prezentację przedstawiałem w 2 językach do tej pory i... Dobra, jedźmy. Przyjechałem do Was z Krakowa, pracuję obecnie w firmie Codewise, gdzie jestem Cloud Operations, tak mnie nazywają. Bo w zasadzie to zajmuję się tym wszystkim, co jest związane z operowaniem cloudami, z serwerami w cloudach i tak dalej. Byłem do tej pory deweloperem przez dekadę mniej więcej, potem przeskoczyłem do rzeczy bardziej infrastrukturalnych, właśnie cloudowych i tak już zostało do tej pory. Historia, którą dzisiaj Wam chcę opowiedzieć, to jest historia tego, w jaki sposób podchodzimy do spraw związanych z reliability, czyli niezawodnością oprogramowania w firmie, która ma o tyle ciekawe podejście, że my nie mamy w ogóle administratorów. To jest takie podejście no ops. To znaczy jest 50-60 deweloperów, nie wiem, 120 osób w firmie i tyle. I ja w ostatnim czasie, przez ostatnie 2,5 roku. Co było ciekawe, ja zostałem zatrudniony właśnie te 2,5 roku temu, w momencie, kiedy firma rosła dość gwałtownie, tak powiedzmy wzrost planowany ze 100 do 300 osób i wszystko działało pięknie, wszystkie serwisy na produkcji działały pięknie. To nie jest słodzenie, tylko po prostu tak było. Natomiast była taka obawa, że jeśli zatrudnimy te 200 osób, z czego połowa to będą deweloperzy, tak bym szacował, to coś może jednak przestać działać, no bo nie każdy proces rekrutacji jest idealny i czasami, w szczególności, że u nas każdy deweloper wrzuca rzeczy na produkcję praktycznie od razu po tym, jak jest zatrudniony, więc chcieliśmy się upewnić, że nic się tutaj nie popsuje. Dobra. Okej, 18:04, muszę pilnować czasu, bo to jest długa prezentacja. Pierwsza sprawa. Jak się uczymy o tej niezawodności, o tym reliability? Jakieś pomysły od Was? Na błędach, no właśnie, no tak, to najbardziej mi się właśnie podoba to na błędach, the hard way, tak. No jest to jeden z najlepszych sposobów, to znaczy jeśli popełnimy wszystkie możliwe błędy w jakiejś wąskiej dziedzinie, to jest według Nielsa Bohra, przytoczyłem go, bo sam studiowałem fizykę i właśnie stąd ten gość, bo bardzo go sobie cenię, no to wtedy możemy się nazwać ekspertami. Problem z tym podejściem jest taki, że nie zawsze możemy pozwolić sobie na popełnianie wszystkich możliwych błędów w wąskiej dziedzinie. Na przykład to. Kolega z pracy nas wziął na takie na loty szybowcem, on jest pilotem. Świetna sprawa, to w ogóle polecam, bo to nie jest drogie, a po prostu przeżycie zostaje na całe życie, prawda? Jest lata tych szybowców, cała masa w Polsce. I teraz sprawa jest taka, jak wsiedliśmy, ja tam siedziałem z przodu, on siedział z tyłu, jak startowaliśmy, tam nas wyciągał ten samolot taki, no to on mnie prosił, żebym nie mówił nic, a ja jestem strasznie gadatliwy i miałem problem z tym, żeby nic nie mówić, no ale on mi powiedział w końcu, Maciek, weź się zamknij, bo ja się muszę skoncentrować. I to samo było przy trakcie lądowania. No i jak to się ma do naszego IT? W momencie, kiedy ja na przykład mam jakiś problem na produkcji, to chciałbym, żeby wszyscy się naokoło zamknęli, a nie zawsze tak jest, prawda? Więc to taka jedna rzecz. A druga i taka bardziej istotna według mnie i ciekawa, to jest to, że on, pomimo tego, że lata w każdym tygodniu po kilka godzin, to co roku musi przejść jakiś tam oficjalny egzamin praktyczny i teoretyczny na temat swoich umiejętności itd., itd. Coś, czego my nie mamy w IT. My w IT mamy taki problem, że często zdarza się, że jak coś nie działa, to skakujemy na produkcję, czy tam gdzie to nie działa i zaczynamy się uczyć tooli, albo uczyć tego serwisu, albo tego środowiska, prawda? Coś, co powinniśmy już umieć, to my dopiero się uczymy, jak coś przestaje działać. Więc może by się takie coś przydało. No i właśnie, taka ciekawa rzecz, jeśli chodzi o naukę tego reliability, polega na tym, że jeśli mamy jakiś serwis, to przecież jesteśmy w stanie sobie przewidzieć,
co w nim może przestać działać. Takie najbardziej popularne, takie najbardziej prawdopodobne rzeczy. I możemy je odegrać na jakimś środowisku wirtualnym, czy w kontenerach, czy w czymkolwiek innym. Są takie możliwości teraz, wirtualizacji jest masa, konteneryzacji jest masa, więc czemu nie? Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast to, co jest najtrudniejsze w tym całej pracy na temat, w sprawie nad niezawodnością, jest to, że doświadczenie buduje się z czasem. I to naprawdę dużo, wiele, wiele lat potrafi zabrać człowiekowi, zanim tego doświadczenia się zbierze, więc no jak oszukać ten czas, bo to jest taki dość ciekawy, taka podpowiedź. Książkami. Książkami albo właśnie takimi wystąpieniami jak tutaj, bo ludzie lubią o tym opowiadać, opisywać i czasami jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, co się może wydarzyć, ale ktoś już to przeżył przecież 50 razy, albo w wielu firmach, albo w wielu serwisach i to gdzieś wziął, opisał. To jest książka, kto z Was ją zna? Tak, łapa do góry. Dobra, nikt. No, zazwyczaj jest tak, że na całej sali jedna, dwie, trzy, czasami cztery osoby podnoszą ręce do góry, co jest zazwyczaj mało. Sprawa jest taka. John Allspaw to jest człowiek, który jest jednym ze współtwórców tego całego ruchu DevOpsowego i on współnapisał, to tak, tak nieładnie mówiąc, tą książkę w roku 2007, 2008, coś takiego. Ona już ma naprawdę ileś tam lat. Jest taka cienka, więc to jest taka poczytanka na weekend dosłownie, a w niej jest wszystko opisane. To jak zarządzać serwerami w cloudzie, to jak robić procesy deploymentowe, jakieś tam CI, CD, to jak wygląda Agile, infrastruktura Agile, cokolwiek to oznacza. No i tam właśnie jak uruchamiać postmortemy, jak zarządzać bazami danych, jak zarządzać aplikacjami, jak to wszystko skalować i tak dalej, i tak dalej. W takiej cienkiej książce, takiej od zera do bohatera. I w zasadzie to ja bym tę książkę polecał każdemu, nieważne czy to jest administrator, czy to jest developer, czy to jest frontend, czy to jest backend, czy w ogóle ktokolwiek to jest. Nawet menadżerom by ją polecał, bo tam jest po prostu wszystko napisane. Moja prywatna opinia jest taka, że dobry deweloper, taki naprawdę dobry, wyjątkowy deweloper, to nie jest ten, który właśnie poświęcił się jakiejś jednej wąskiej dziedzinie i tam wymiata, tylko to jest taka osoba, która zajmuje się czymś, rozumie jak to działa w dużym obrazie, jest w stanie zrozumieć jak działa front, jak działa backend, jak działa cała infrastruktura pod spodem i tak dalej, i tak dalej. Jest ciekawa tego i cały czas tą wiedzę rozwija. I właśnie ta książka to jest jeden z takich elementów, które bardzo pomagają zrozumieć jak takie sprawy, jak taki duży obraz może wyglądać. Dobra, wracając do Codewise. Skusili mnie liczbami, ale nie takimi oficjalnymi, tylko takimi mniej oficjalnymi. Powiedzieli mi, że mają 400 000 requestów na sekundę w Twoich serwisach, więc jak dla mnie to była już gigantyczna skala. Wcześniej pracowałem w dużych firmach, ale no, nie miałem bezpośrednio styczności z takim ruchem. No i tam 1 do 2 tysięcy maszyn wirtualnych, więc to powiedzmy, że takie coś już przerabiałem. Więc no okej, dobra, zgodziłem się. No i właśnie, jak wygląda życie osoby takiej jak ja, czyli bardziej, co się nazywa production engineer wśród deweloperów. To właśnie takie coś. To znaczy, czego ja się dowiedziałem. Po pierwsze, pierwszego dnia podszedł do mnie Maciek, nasz CTO i powiedział: słuchaj Maciek, znajdź sobie pracę, tutaj jej jest cała masa, no i za tydzień pogadamy, ty na pewno coś znajdziesz. No bo tak, okej. No i dowiedziałem się po pierwsze, że wszyscy deweloperzy są on-call. Nie ma żadnego dewelopera, który by nie był na on-callu. Co niesie za sobą pewne konsekwencje, ale no, o tym zaraz opowiem. I pomimo tego, że są na on-callu, co jest ciekawe, stworzyli własną bazę danych, czyli taki antypatent, bo przecież nikt nie robi własnej bazy danych. Nie w naszych, no to było w 2012 roku, 2013, nie pamiętam, ale no tego się po prostu nie robi. Tak samo jak napisali swój system do monitoringu, to kolejny antypatent, to tego się nie robi. Przecież tych systemów do monitoringu jest i była cała masa. I do tego jeszcze hostowali swoje klastry Cassandry, etcd i czegoś tam jeszcze. No więc no, odważnie, bo jeśli jesteś na on-callu, a nie masz wiedzy takiej infrastrukturalnej i takie rzeczy robisz, to bardzo szybko się nauczysz, znaczy odbierzesz tą lekcję właśnie niezawodności. I no, oni tą lekcję odebrali. Natomiast moja praca na początku polegała na tym, żeby przeskoczyć przez te wszystkie serwisy i zobaczyć, jak one działają i pozaznaczać, gdzie są jakieś problemy takie, które mogłyby zagrozić biznesowi. No i właśnie jeden z największych problemów, które mi przyszedł do głowy, to jest ta Cassandra, którą gdzieś tam wygrzebałem. Ona jest pod spodem, powiedzmy, 2/3 naszych serwisów. I to jest tak, że jeśli ona nie działa, to w części serwisów klienci przestają zarabiać, ale w części oni zaczynają tracić kasę, więc to jest dużo gorsze, bo tracą tą kasę w szybkim tempie i musimy wtedy wypłacać jakieś kary czy coś takiego. Więc ta Cassandra była dość istotną sprawą, a dowiedziałem się, że
po tym jak już tam przeprowadziłem kilka eksperymentów, że w zasadzie recovery z crashu takiego klastra to tak z 6 godzin na luzie. Tak w dobrym przypadku, w sensie tak dość optymistycznie, a jak się spytałem biznesu, jak myślą, jak długo takie coś może zająć i w ogóle na ile sobie możemy pozwolić, to się okazało, że tak 20-30 minut to jest maks. Okej, no to mamy problem, nie? Dobra, no i właśnie to jestem ja po pierwszych kilku tygodniach w firmie. To znaczy, gdzie bym nie zajrzał, tak zastanawiałem się, ale jak, ale dlaczego, ale łatwo. Natomiast nie mówiłem o tym na głos, chowałem to, dusiłem, znaczy nie tyle dusiłem to sobie, bo to źle by było powiedziane, natomiast starałem się nie wyrażać swoich opinii na początku, na głos, tylko chciałem zrozumieć, dlaczego to w ten sposób jest zrobione, czy to działa i czy rzeczywiście jest nam potrzebna jakaś poprawa. I teraz to jest jeden z ostatnich slajdów na temat firmy, przedostatni. Potem już schodzimy z tematu i wejdziemy w teorię, a potem będę opowiadał o tym, jak to zrobiliśmy w praktyce. No i teraz tak. To, co mi się spodobało i co do tej pory mi się podoba, to to, że ludzie w firmie, deweloperzy utrzymują infrastrukturę w bardzo prostym wydaniu. W sensie my tam w 100% praktycznie jesteśmy na AWS-ie, troszkę jest na Google Cloudzie i na tym AWS-ie używamy model deploymentu, jako że to jest Java House, jest taki, że mamy jarki, które sobie gdzieś tam produkujemy i wypychamy na Nexusa i potem te jarki lądują na maszynie wirtualnej. Ta maszyna wirtualna, jej performance tuning jest zrobiony, znaczy performance tuning tej Java jest zrobiony pod konkretny rodzaj maszyny wirtualnej, czyli pod konkretną moc obliczeniową, ilość pamięci i tak dalej. I to wszystko jest na autoscaling grupach. I nad tym są Elastic Load Balancery, czyli taka wańka wstańka, która jest bezstanowa i nic się tam nie może zepsuć. I w zasadzie nie ma kto tym operować, bo operuje tam AWS. Tak więc no to jest sytuacja win-win, no bo to musi działać po prostu. To nie jest u nas na głowie. Jedyny problem jaki jest, to właśnie te Cassandry i etcd, które już zażegnaliśmy. No i te nasze bazy danych, ale do naszej bazy danych tej własnej mamy swój team. Nasza własna baza danych została stworzona dlatego, że żadna inna baza danych w takim konkretnym use case nie sprawowała się tak dobrze, jak to co chłopaki tam napisali. Nie mogłem w to uwierzyć, bo ja znam kilka baz danych, kilkanaście. ClickHouse myślałem, że super się sprawdzi do tego use case'u, ale no, okazało się, że jednak nie. Więc no, miało to sens wtedy. Okej, ale do tego jest cały zespół, który tym obsługuje. Dobra, no i tak właśnie, zrozumiałem wtedy, że ta firma to jest taka w 100% firma DevOpsowa w ten sposób. A co to znaczy, że jest firmą DevOpsową? To znaczy, że ci ludzie ze sobą gadają. Nie mamy jakichś takich oficjalnych procesów, znaczy wtedy jeszcze nie było, bo teraz jakieś tam powstały. Natomiast ludzie jak już powiedzieli, że coś zrobią, no to po prostu to było zrobione. Jak się umawiali wręcz na gębę, to po prostu było ok i każdemu ufał i to tak sobie fajnie działało. Uczyli się na własnych błędach, naprawiali te błędy, no i właśnie to, co jest super. Jeśli jesteś na on-callu, jeśli coś dupnie, to musisz to naprawić. Ewentualnie jeśli coś dupnie i twój kolega z zespołu zostanie w nocy obudzony, no to ty się potem będziesz uśmiechał rano do niego, jeśli akurat ty popełniłeś ten błąd, no i on to naprawi, ale jakoś się musicie potem dogadać, prawda? Więc bardzo szybko dzięki temu to reliability tej aplikacji wskacze do góry, naprawdę. Więc jest to świetne rozwiązanie dla firm, które mogą sobie na takie coś pozwolić. Jeśli byłbym osobą, która miałaby założyć startup albo coś w tym rodzaju, tylko i wyłącznie w tym scenariuszu. Owszem, zatrudniłbym jedną osobę, taką, która wie, jak się robi infrastrukturę, ale z takim zatrudnieniem na początku bardzo uważnie, ponieważ takie osoby czasami lubią zrobić tak zwany over-engineering, a deweloper jak przeczyta dokumentację, to po prostu zrobi to po najkrótszej linii oporu i to będzie działało. I potem się nauczy właśnie na błędach. Ile to jest DevOpsów u Was na tej sali? Łapka do góry. Dobra, 1, 2, 1,5 powiedzmy. A ile z Was ma DevOpsów w firmie? Dobra, jest trochę więcej. W zasadzie powinienem to zrobić, ale odpuszczę to dzisiaj. Normalnie w tym momencie, jak widzę, że jest dość duży procent ludzi, a jest was dość duży procent, bo jest mało osób na sali, to proszę wszystkich, żeby wstali i powtórzyli za mną, że już nigdy w życiu nie nazwą nikogo DevOpsem. I dlaczego takie coś? Bo wiecie, no, DevOps to nie jest stanowisko, to nie jest coś, co można zatrudnić albo można kupić. DevOps to jest sposób, to jest metodologia pracy. To w jaki sposób my się komunikujemy między sobą, to w jaki sposób wyglądają nasze procesy, to w jaki sposób my sobie ufamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli macie DevOpsów w firmie i to stanowisko nazywa się DevOps, to
Bardzo bym polecił przeczytać w wyszukiwarce, wpisać takie hasło jak DevOps Anti-Patterns i poczytać o tych antypatternach DevOpsowych, bo całkiem możliwe, ale tylko całkiem możliwe, że wasi DevOpsi w firmie albo wy zapełniacie nie tą lukę, co potrzeba, albo może nie wiecie, że są pewne luki, które trzeba zapełnić, a po prostu taka osoba to jest taka osoba, to jest osoba zatrudniona po to, żeby zrobić wszystko, co nam się wydaje, że powinno być wykonane, a może nie powinno właśnie. DevOps Anti-Patterns. Dobra, jedźmy dalej. Wracając do SRE. Dwie książki z Google'a. Ktoś z was jest z Google'a, tak swoją drogą? Nie, no bo to w Warszawie to tak czasami się zdarza, że ludzie są na sali. Dwie książki. Lewa jest gruba i trudna. To takie moje złośliwa uszczypliwość. To znaczy, ja jak studiowałem tą fizykę, to nie miałem problemów na przykład z fizyką kwantową, a z lewą książką miałem problem. To znaczy, ona jest taka dość mocno teoretyczna i opisuje rzeczy na dość dużej skali i ciężko je sobie nawet w głowie przetłumaczyć na jakąś mniejszą skalę, więc ona jest trudna, natomiast warto, w szczególności jeśli jest się menadżerem. Prawa książka jest bardziej praktyczna i jest na części dużo cieńsza. Ją warto, jeśli jest się osobą na stanowisku SRE albo owym DevOpsem. Obydwie są wydane przez Googlersów i obydwie były przynajmniej dostępne pod tym adresem za darmo, więc tak. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, jeśli ktoś jest leniwy tak jak ja, to jest taki kurs na Kurserze, to jest taka kwintesencja tego całego, tych całych dwóch książek w zasadzie i jeszcze tego, co tam Google ci opowiadają. Kosztuje on $40-50, jakoś tak. Trwa chyba kilka tygodni, 4, może 6, po 2-3 godziny tygodniowo. Warto, bardzo warto. Każdemu deweloperowi bym po prostu wręcz, no nie kazał, ja bym po prostu namówił na to, żeby ten kurs zrobić. No jeśli się nie chce czytać książek, bo tam jest wszystko opowiedziane. Książka Charity Majors. Charity Majors to jest osoba, która ma własną firmę, Honeycomb w tej chwili, w której to głównie zajmuje się pomaganiem właśnie w kwestiach reliability różnym firmom. Natomiast ona się wzięła, znaczy ja ją poznałem w momencie, kiedy była jeszcze sysadminką, no i ona jest współautorką tej książki. Powiedziałbym tak, jeśli macie jakąś bazę danych albo planujecie jakąś bazę danych, która nie jest zarządzana przez cloudy, czyli to nie jest jakieś DynamoDB, tylko właśnie chcecie mieć Cassandra albo nawet Postgresa czy MySQL-a, to rzućcie okiem na tą książkę, nawet na sam indeks, bo nie czytając książki, bo jeśli nie macie doświadczenia w utrzymywaniu baz danych, albo wasi koledzy, którzy utrzymują bazy danych, może nie mają tego doświadczenia, to już po samym indeksie zrozumieją, ile to jest roboty i może wtedy zmienią zdanie i na przykład jednak użyją Dynamo czy czegoś takiego. Coś tam jeszcze miałem powiedzieć? A nie, to tyle. I ostatni slajd z takich materiałowych slajdów polecanych to jest slajd kolegi Dastergona. Poznałem go w Poznaniu na DevOps Daysach, świetny gość. I on założył takie repozytorium kilka lat temu, Awesome Site Reliability Engineering. Tutaj jest bardzo wiele punktów w indeksie. Jak się nakliknie, to rozwija się długa lista pod każdym z tych punktów i w zasadzie to jakby tak przeczytać tam te dwie książki i zrobić ten kurs, albo przynajmniej przejechać przez to wszystko, to w zasadzie się już wie wszystko. Tutaj jest istotne to, że książki i to była teoria, a tutaj są wspomniane praktyczne zastosowania, praktyczne pomysły i jakieś sprzedane doświadczenia z firm, które jakieś tam rzeczy związane z reliability robiły. Na przykład jeśli ktoś się potknął na Cassandrze na kilka sposobów, no to gdzieś tam opisał. Jeśli się potknął na etcd, to też gdzieś tam opisał. Jeśli zastanawiał się, w jaki sposób zatrudniać SRE, czy tam DevOpsa, no to też jest to tutaj opisane. Jest wiele ciekawych pomysłów na to, jak z tym Site Reliability Engineeringiem sobie radzić. Dobra, teraz kilka slajdów teorii. Co do tych slajdów, będzie ich niewiele, natomiast jeśli chcielibyście rozwinąć tą wiedzę, nie czytając książki, nie robiąc kursu i tak dalej, i tego wszystkiego, co ja tam wymieniłem, to za kilka tygodni, nie pamiętam dokładnie kiedy, jest tutaj w Warszawie DevOps Days warszawski i tam na temat SLO i związanych z tym rzeczy będzie jakiś Googlet zapowiadał, więc z tego co pamiętam, ta impreza jest dość tania, tak więc proponowałbym wbić. Sam bym wpadł, ale akurat w tym roku czasu nie mam. Dobra, o czym jest SRE? Dla mnie to są dwie rzeczy, tak naprawdę. Po pierwsze to jest zrozumienie tego, w jaki sposób klienci widzą i czują nasz serwis. To znaczy, czy ten serwis działa dobrze, czy ten serwis działa źle. I właśnie zrozumienie tego, w jaki sposób oni to widzą. Druga rzecz to jest odpowiedź na pytanie,
ile czasu musimy poświęcić na pracę związaną z reliability. Dlatego, że to jest studnia bez dna. My tam możemy wrzucić masę czasu, masę pracy i tą ilość dziewiątek dostępności ciągle powiększać, no ale gdzieś jest koniec, gdzieś jest ten magiczny punkt, w którym mówimy, dobra, dość, już koniec, już wystarczy. Nie? Więc tym się zajmuje w zasadzie reliability engineering. Teraz tak, w Google działa to w praktyce tak, że są zespoły deweloperskie czy tam produktowe, a obok są zespoły SRE. Jeśli ten zespół przygotuje jakiś serwis i chce go wepchać na produkcję, to tamten zespół przed tym jak go przyjmie, to mówi, a moment, tutaj jest taka lista, reliability checklist, no i tam pytanie, czy wy ją wypełniliście. No i oni tam sobie sprawdzają, czy aplikacja na przykład udostępnia endpointy do monitoringu. No udostępnia. Czy aplikacja robi to i to. No tak. No to jak już chcesz wszystko, no to SRE taki serwis biorą pod swoje skrzydła i się nim opiekują na produkcji. W momencie jak ten serwis spadnie i jeśli procedury, które zostały opisane nie działają albo po prostu nie są opisane jakieś procedury, bo jest jakiś przypadek taki dość niecodzienny, no to SRE się odzywają do deweloperów i ich zabierają do siebie, no i deweloperzy wskakują i zaczynają im pomagać. W Facebooku te zespoły nazywają się Production Engineering zamiast SRE, no a w Codeice nie mamy takich zespołów, bo mamy deweloperów i nasi deweloperzy są również SRE, znaczy właśnie opiekują się aplikacjami na produkcji. Teraz tak, kolejna sprawa, Customer Reliability Engineering, w skrócie CRE. Fajne podejście mają Google'ci, to znaczy oni zauważyli, akurat to chyba powstało po tym, jak odpalili Google Clouda, że dostają case'y, w których klienci piszą, że no, wasz cloud nam nie działa, coś tam nam nie działa, nie? No dobra, no to teraz trzeba by dojść do tego, dlaczego to nie działa. No i na przykład okazuje się, że klient narzeka na to, że maszyna wirtualna pada. No to wtedy ci ludzie tłumaczą im, że no dobra, maszyny wirtualne z założenia będą padać. To są serwery, które po prostu raz na jakiś czas mogą sobie paść. Sprzęt pada. Moglibyście użyć na przykład właśnie takich autoscaling grup i wtedy będzie lepiej. Okej. A potem inny klient wpada i mówi, że kurczę, no przestała mi odpowiadać moja aplikacja, a mam ją na autoscaling grupach. No tak, dlatego że w tym momencie jest problem z połączeniem się z tym regionem w Stanach Zjednoczonych z Europy, ale jakbyś miał to rozbite na kilka regionów, do Europy i do Stanów Zjednoczonych, to by działało, bo by odpowiadało to z Europy. Aha, okej, czyli w sumie to działa, to wszystko działa, tylko moja architektura jest nie taka. No właśnie tak. No i właśnie oni do tego stworzyli te zespoły Customer Reliability Engineering, które zajmują się wyjaśnianiem klientom, w jaki sposób korzystać z ich serwisów. Przeniesienie na nasze serwisy byłoby takie, że jeśli klient do nas pisze, że ej, no macie to API, ale ten endpoint mi nie odpowiada raz na jakiś czas, no to taki człowiek by mu odpowiedział, no tak, czasami może nie odpowiadać, bo na przykład jest jakiś problem w sieci, ale to użyj retry'a albo użyj backoffa i będzie OK, nie? Aha, no tak, faktycznie. A jaką masz bibliotekę? No ja tutaj jakiegoś tam PHP używam czy Pythona. No to tutaj jest taki retry, prawda, biblioteka i możesz jej użyć. Dzięki. No i to jest Customer Reliability Engineering. I właśnie w zasadzie to ja opowiedziałem teraz o drugim punkcie, że to użytkownicy, a nie monitoring decydują o tym, czy serwis działa, czy nie działa. To znaczy, jeśli klient mówi, że ten endpoint nie działa, a monitoring mówi, że działa, to znaczy że jednak, że ten klient ma rację. To znaczy albo faktycznie u niego nie działa, ponieważ na przykład siedzi w jakimś tam południowym Mozambiku i tam sieć komórkowa akurat nie zadziałała i DNS-y nie działają, bo wasze DNS-y nie działają w południowym Mozambiku po prostu. No i coś trzeba z tym zrobić. Albo on rzeczywiście źle korzysta z tych usług, ale to trzeba mu wyjaśnić po prostu. Więc to klient ma zawsze rację po polsku. A ta pierwsza rzecz to jest taka sprawa, którą dobrze jest wyjaśnić, w szczególności biznesowi, bo deweloperzy zazwyczaj to rozumieją. Po prostu, jeśli serwis nie działa, to nieistotne, jakie są fajne feature'y i jaki on jest śliczny i tak dalej. On po prostu nie działa i nie przynosi kasy i są straty. Więc reliability jest najważniejszym featurem, choćby nie wiem co. O tym jeszcze opowiem później, jak z biznesem rozmawiać. I teraz trochę teorii. To Google ci opisali, chwilę mi zajęło zrozumienie, o co im chodziło i w końcu zrozumiałem. To znaczy, jeśli napiszecie super aplikację, taką super, która jest 100% reliable, bo nie ma innej opcji, to znaczy jest to na przykład aplikacja w Pythonie, która robi zwykły echo string na std out, to znaczy po prostu wypisuje coś, jakiegoś stringa i tyle, tam się nie ma co wykrzaczyć.
no to jest świetnie stworzona aplikacja, tam się właśnie nic nie zepsuje. Ale jeśli ją zdeployujecie na maszynę wirtualną, czy tam na serwer, to jest taka średni czas downtime'u miesięcznie, który uzyskacie. Dlaczego? No bo ta maszyna wirtualna raz na jakiś czas padnie, bo sieć na chwilę padnie, bo DNS na chwilę padną, czyli wszystko, co jest po drodze do tej waszej aplikacji, po prostu nie będzie działało. Albo może na przykład sieć w komórce człowieka jakoś będzie szwankowała. Więc co można z tym zrobić? Możemy zatrudnić ludzi, na przykład DevOpsów właśnie, albo raczej sysadminów, ja bym to nazwał production engineerów, reliability engineerów, cokolwiek. I oni wtedy powiedzą wam, no wiecie, jak deployujecie się na jedną instancję, to jest problem, ale jak to zrobicie na ileś instancji na autoscaling grupach w kilku regionach i tak dalej, to wszystko będzie pięknie działało. Albo możecie zrobić to sami, no bo przecież to jest zwykłe oklepywanie API, więc jak jesteście deweloperami, to też sobie spokojnie z tym poradzicie. W każdym razie chodzi o to, że jeśli te kwestie operacyjne sobie ogarniecie, to wskoczycie na 4 dziewiątki. I liczba dziewiątek w tej takiej terminologii reliability oznacza, jak wysoko dostępni jesteśmy. 4 minuty na 28 dni. To jest taka średnia, jeśli mamy te wszystkie autoscaling grupy i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, nie? Teraz to dalej. Jeśli chcielibyśmy uzyskać 5 dziewiątek, to musimy mieć bardzo dobrze ogarnięty biznes. I o co tutaj chodzi? 5 dziewiątek oznacza 24 sekundy downtime'u w ciągu miesiąca, więc to jest już naprawdę super liczba. Natomiast teraz pytanie, a może najpierw powiem, o co w tym chodzi. Dlaczego ogarnięty biznes musi być? Ta 5 dziewiątek kosztuje masę kasy, bo jeśli tutaj mamy autoscaling grupy i tak dalej, tylko nie by działa, to tutaj mamy w zasadzie tak zwane protokoły self-healingu, to znaczy jeśli coś przestaje działać z jakiegoś innego powodu, to monitoring musi to wykryć, czyli ktoś musi zaimplementować ten monitoring, ktoś musi go jakoś deployować, potem ktoś musi stworzyć wszystkie procedury self-healingu, czyli tego samonaprawiania się, czyli coś, co na przykład zapuka do takiego klastera Cassandry i się spyta, co tam ci nie działa. Klaster Cassandry odpowiada, no chyba to i to, no to teraz weź to napraw, znaczy zestatuj to na przykład, albo podepnij jakiegoś noda, albo go odepnij. Ten cały self-healing kosztuje masę kasy i bardzo wielu firm na to po prostu nie stać, więc to też jest takie pytanie, po co się pchać w samo hostowanie baz danych, jeśli naszej firmy po prostu nie stać na to wszystko. No i wtedy możemy dostać 5 dziewiątek. Natomiast to jest pytanie, dlatego tak brzmiące, czy faktycznie potrzebujemy te 5 dziewiątek. Naprawdę 24 sekundy downtime'u miesięcznie dla jakiegoś tam serwisu to jest bardzo mało. A weźmy, nie wiem, mój bank na przykład, Alior Bank akurat, to jest jeden z banków, z których korzystam i ostatnio w weekend 5 godzin coś mi nie działał ten serwis webowy. No, nie byłem szczęśliwy, ale w sumie to mi było wszystko jedno. Zrobiłem sobie przelewy wieczorem i było ok. Karta kredytowa cały czas działała, więc to było spoko. Więc oni byli gdzieś. Kurczę, oni to nawet gdzieś tutaj byli, w sensie to było kilka godzin. To oni tam operowali na 2 dziewiątkach albo raczej na 95 na przykład i wszystko było w porządku. Więc może niekoniecznie musieli wydawać kasy, masę na to, żeby było tak reliable. Bardziej chodziło o to, żeby dane były reliable u nich, no bo to jednak są dość istotne dane. Nie? Tyle dziewiątek, albo nawet więcej dziewiątek, to bym chciał mieć na przykład w rozruszniku serca, bo on jednak dobrze, żeby działał, prawda? To tam byśmy tego szukali. Albo na przykład w software'ze do obsługi samolotów, albo w software'ze do obsługi aut, w szczególności do hamulców i tak dalej. Ale niekoniecznie w sklepach internetowych, bo tam jak coś nie działa, no to trudno, po prostu nie działa i tyle. A wszystko co powyżej to jest tak zwany error budget i o tym zaraz będziemy opowiadać. Sprawdziłem, która godzina i się zorientowałem, że mamy bardzo mało czasu już. Więc tak, to już było to. SLA, w skrócie, to jest agreement po polsku. Umowa, niech będzie. To jest zgoda między klientem a wami na to, że na to ile downtime'u, na ile downtime'u się godzicie. Na przykład stwierdzacie z klientem, że wy mówicie klientowi 15 minut miesięcznie, ten serwis nie będzie działał. Klient mówi OK. Wszystko co powyżej 15 minut to będzie związane z jakimiś karami prawdopodobnie umownymi. Kolejny termin SLO. Jeśli mamy ustalone te 15 minut downtime'u, no to trzeba je jakoś zmierzyć. Możemy to zmierzyć za pomocą właśnie dostępności, metryk związanych z dostępnością, albo responsywnością, albo jakością, cokolwiek. Tutaj to może być dostępność. Więc określamy sobie SLO jako dostępność i mierzymy ją za pomocą SLI, czyli takiego checku w monitoringu. Dokładnie, to jest już po prostu check w monitoringu, który mierzy nam tą dostępność, czyli robi pinga do tego serwisu i sprawdza, czy ten serwis jest up, czy jest down. Tak więc wracając, SLO procentowo Wam poda, ile
znaczy ile tego downtime'u było, SLA określa ile tego downtime'u może być, a SLI wykonuje ten pomiar. To takie 3 rzeczy. Error budget to jest wszystko powyżej tego downtime'u, to znaczy jeśli jesteśmy w zakresie między 0 a 15 minut, to jest nasz error budget. Dlaczego to jest istotne? No bo jeśli error budget jest nienaruszony, to pytanie, czy w ogóle musimy pracować nad reliability takiego serwisu. Skoro co miesiąc jest naruszony, to znaczy, że tam jest wszystko ok i nie trzeba nad tym pracować. A jeśli jest naruszony, albo na przykład jest 10 dzień miesiąca, a my już wykorzystaliśmy 70% error budżetu dla danego serwisu, to znaczy, że jednego zaraz przekroczymy i trzeba tam się tym zająć zaraz albo już. No i ten error budget może być też określony nie tylko w dostępności, ale na przykład w jakości odpowiedzi, to znaczy 95% z odpowiedzi ma być poniżej 1 sekundy, a error budget to są wszystkie te odpowiedzi 5% powyżej 1 sekundy. Dla error budgetu dobrze jest stworzyć sobie tabelkę, która określa i w ogóle dla SLO, SLA i tak dalej, tabelkę, która określa jakie wartości są określone dla konkretnych serwisów. No bo jeden serwis, tak jak Cassandra, będzie miał error budget pół sekundy na miesiąc, powiedzmy. Tak oczywiście w cudzysłowie. Natomiast będzie serwis zupełnie nieistotny, który może być który może mieć downtime powiedzmy 5 dni w ciągu miesiąca i nikt tego nawet nie zauważy i będzie wszystko ok. Więc to tak. Co tam dalej? Ludzie z biznesu mnie poprosili o to, żeby to im zwizualizować. To nie jest nasza wizualizacja, ja tak ładnie nie potrafię, ja to skopiowałem z internetów. Natomiast to, co ludzie z biznesu chcieli u nas, faktycznie to mieć SLO widoczne i error budget, tak żeby widzieć, jak to bardzo rośnie, jak bardzo jesteśmy jak duży problem mamy już teraz. Dobra. Wiecie, jak jest toil po polsku? Znój, taki wyraz. No, fajny. Znój, czyli ten toil, to jest ta cała powtarzalna praca, która jest i nic dobrego z niej nie wynika. To znaczy, na przykład wyobraźcie sobie, że spadła aplikacja i trzeba ją zrestartować, a wcześniej trzeba coś zmienić, na przykład skasować cache. Jeśli to robicie cały czas, no to jest ten toil. A toil jest określony jako strata, czyli waste. Dobrze byłoby zautomatyzować to restartowanie, czyszczenie cache'a i tak dalej, i tak dalej. Tak mówi teoria, natomiast taka moja drobna uwaga jest taka, że nie zawsze należy automatyzować, bo komplikacja automatyzacji to ona rośnie tak dość wykładniczo, to znaczy początkowo automatyzacja jest prosta, a potem to wszystko, co jest w tej automatyzacji zaczyna się komplikować bardzo mocno. Więc jeśli mamy proces, który trzeba poprawiać powiedzmy tam, nie wiem, co 2 miesiące na przykład i trwa to 5 minut, to może warto tego nie automatyzować. Wszystko zależy. Nie zawsze po prostu jest sens, ale to są rzeczy bardzo odosobnione, więc ciężko tutaj podać jakiś znaleźć tutaj jakiś złoty środek. Warto pamiętać o tym, że nie zawsze jest sens, natomiast zawsze należy spróbować, chociaż przemyśleć, jak to zrobić. No i tak, i po tej całej teorii, po tych książkach, po tym, jak ja zrozumiałem, jak to w tej naszej firmie działa, zacząłem się zastanawiać, no dobra, no to mamy tą firmę i ta firma ma tak wzrosnąć i teraz jak to wszystko ogarnąć w praktyce, no bo fajna teoria, ale praktyka to inna sprawa. No i tak, pierwsza rzecz, mamy tych deweloperów, mamy te serwisy w takiej firmie i nie mogę przyjść i powiedzieć, słuchajcie, wprowadzamy SLA, SLO, SLI. Bo po pierwsze, komu miałbym to powiedzieć? Biznesowi, deweloperom, projekt managerom? Ci ludzie mnie nie będą słuchać. Więc stwierdziłem, że najlepszym sposobem rozwiązania takiej zagwozdki jest, a jakże, spotkanie. Zwołaliśmy więc spotkanie. Ale kogo zaprosić na to spotkanie? Ludzi z biznesu na początek nie chciałem zapraszać, bo do nich jeszcze długa droga, a oni są kluczem, no bo to oni dysponują czasem deweloperów. Najpierw chciałem pogadać z deweloperami i zrozumieć, na czym my w ogóle stoimy z tymi serwisami. Tylko teraz pytanie, z jakimi deweloperami? W każdym serwisie jest kilku deweloperów, czasami więcej, czasami mniej. A mnie interesują tylko ci deweloperzy, którzy mają coś takiego, co tak się ładnie nazywa reliability mindset. I to są ci ludzie, którzy, no właśnie trochę wcześniej ich opisałem. To są ci ludzie, którzy nie tylko wiedzą, jak działa aplikacja, ale oni rozumieją, jak ona się wpisuje w infrastrukturę, w jaki sposób ona się komunikuje z innymi serwisami, rozumieją jej performance, czyli są, można by powiedzieć, bardzo mocno ogarnięci w kwestiach backendowych. W szczególności i rozumieją też frontend, no bo też muszą go rozumieć. I takich ludzi wytypowaliśmy z pomocą kogoś tam w każdym zespole i z nimi zorganizowaliśmy to spotkanie. Na tym spotkaniu pierwszym
Poprosiłem ich, żeby wypisali na kartkach, co im się kojarzy z terminem reliability, tą niezawodnością. No i wypisali kilka rzeczy. Wypisali na przykład self-healing, wypisali poprawę monitoringu, wysoką dostępność, planowanie, planning for failure, to znaczy zastanawianie się nad tym, co może paść i w jaki sposób. Logowanie, chaos monkey i tak dalej, i tak dalej. A potem poprosiłem ich, jak już pogrupowaliśmy, bo one się powtarzały, żeby zagłosowali, mając tam kilka, nie wiem, tam 3 głosy, weźcie zagłosujcie na to, co jest według Was najważniejsze. I na pierwszym miejscu self-healing. Wiecie dlaczego? Bo oni są na on-callu. Więc oni by chcieli, żeby ten telefon do nich nie dzwonił. Dlatego to było na pierwszym miejscu. Chwilę mi to zajęło, ale jak już z nimi pogadałem, to zrozumiałem. Na drugim miejscu improve monitoring. Dlaczego improve monitoring na drugim miejscu? Bo jak już jesteś na tym on-callu i do ciebie dzwoni, bo się samo nie naprawia, to chciałbyś, żeby ten monitoring zamiast napisać serwer numer XXX nie działa, bo to ci nic nie mówi, no po prostu serwer nie działa i co to jest za serwer, jaka to jest aplikacja i w ogóle czy to ma sens, znaczy to ma jakiś wpływ na działanie, na latency, na cokolwiek, no bo przecież nie wiadomo. To chciałbyś, żeby monitoring ci napisał strona taka i taka nie działa, to jest istotne, sprawdź dwukropek to i to. Taki monitoring jest bardzo dobry, dlatego że wskakujesz i czas do rozwiązania jest w zasadzie zmniejszony, bo po pierwsze masz dokumentację tego, co należy zrobić, po drugie masz wprost strzałki, które cię kierują w te miejsca, gdzie najlepiej jest sprawdzać. Tak, więc takie rzeczy. To było pierwsze spotkanie, ukreśliliśmy tam roadmapę i tak dalej. Potem kolejne spotkania, no dobra, to były pierwsze 3 spotkania, tam się troszkę zastanawialiśmy, jak to ugryźć. Te pierwsze 3 spotkania miały miejsce chyba w ciągu 2 tygodni, więc dość często się spotkaliśmy, a potem już się spotkaliśmy co tydzień, potem już to co 2 tygodnie. No i właśnie omawialiśmy ten safe healing, gdzieś tam nawet gadaliśmy o infrastrukturze jako kod, zaczęliśmy wdrażać jakiegoś tam Terraforma, planowanie tych awarii w przyszłości, logowanie i tak dalej, i tak dalej. Troszkę przyspieszę, bo jeszcze mniej czasu mamy. Teraz tak. Postmortemy. Kto z Was organizuje postmortemy w firmie? Postmortem to jest takie spotkanie, które odbywa się, które w zasadzie powinno się odbyć po tym, jak miała miejsce jakaś awaria. Problem w tym jest taki, że czasami często się zdarzają jakieś małe awarie i tak dalej, więc kiedy taki postmortem zorganizować? Według mnie wtedy, kiedy biznes został naruszony. To znaczy, jeśli klienci poczuli, mamy jakąś stratę kasy, ludzie z biznesu zauważyli i był problem, to wtedy robimy postmortema. Zbieramy ludzi i mówimy, dyskutujemy o tym, dlaczego to się zepsuło. Fajnie dyskutować w takiej kulturze, dlaczego to się zepsuło, a nie kto dał dupy, no bo to nie o to chodzi, nie? Chodzi nam o to, żeby to się nie zdarzyło w przyszłości. Tak, to jeśli chodzi o postmortemy. Natomiast te wszystkie postmortemy, znaczy te wszystkie sytuacje, w których coś padło, ale biznes nie został naruszony, to je omawiamy na tych spotkaniach SRE właśnie. Dlatego, że dzięki temu mamy super wymianę doświadczeń i wiedzy. To znaczy, jeśli w jednym zespole, który działa na tej samej infrastrukturze praktycznie, coś przestało działać, to prawdopodobnie kiedyś w innym zespole to też się zdarzy. Przykładowo na AWS-ie jest taka sytuacja, że raz na jakiś czas maszyna wyleci. To znaczy, no był serwer i nie ma serwera. I po 15 minutach AWS go restartuje. No i chłopaki w jednym zespole mieli z tym problem, no i ktoś tam to restartował i tak dalej. W innym zespole też mieli ten problem, ale oni się skontaktowali z supportem, spytali się, czy to na pewno jest tak, że to jest problem z waszym sprzętem, a nie na przykład z naszym AMI, czyli z naszym obrazem Linuxowym, bo może my coś źle zrobiliśmy. No i goście odpowiedzieli, że nie, to jest problem z naszym sprzętem, to jest normalne, możecie się tam wpiąć w jakieś tam metryki monitoringowe i jak to wykryjecie, to sobie ubić tą maszynę na przykład po 2 minutach. Albo nawet lepiej, nie ubijajcie jej, dajcie jej stop i start, bo jak zrobicie stop i start, to wtedy my wam tą maszynę przeniesiemy na inny serwer fizycznie. I wtedy to prawdopodobnie wystartuje ze starym stanem i bardzo szybko wstaniecie z powrotem. No i takie rzeczy omawiamy na tych spotkaniach co 2 tygodnie. Jak nie mamy jakiegoś tematu wiodącego, to po prostu omawiamy o tym, co się zepsuło w ciągu ostatnich 2 tygodni i wszyscy są szczęśliwi. Na przykład w ten piątek nie mam czasu, żeby przygotować tego spotkania, więc po prostu pogadamy o tym, co nie działało. I tyle. Kolejna sprawa. Jak omawiamy te spotkania, znaczy jak jesteśmy na tych spotkaniach, to omawiamy kolejne tematy, te, o których wcześniej wspomniałem. I z każdego takiego tematu podsumowanie to jest kolejna kolumna. Na przykład o tym, jak działa monitoring, o tym, jak działa alerting, jak działa self-healing, czy jest, czy nie ma, czy omówiliśmy scenariusze awaryjne, czy nie.
To jest bardzo niewielki wycinek naszych infrastrukturalnych serwisów. Ten dokument jest dość rozległy, bo opisuje wszystkie serwisy w firmie. Rozwijany jest przez deweloperów, więc nie ma tutaj narzutu żadnego, dlatego że to są ludzie, którzy się tym opiekują. To sobie żyje własnym życiem. Super jest z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli tworzymy nowy serwis, to ludzie wchodzą tutaj i patrzą, gdzie, jak ludzie to rozwiązali tak, że jest fajnie i działa i szybko to mogli zrobić. Klikają sobie w linka na przykład do repozytorium i robią copy-paste po prostu i tworzą coś nowego. Albo jak ktoś jest nowy w firmie, to dzięki temu, że tutaj sobie wskoczy i poczyta, to zrozumie szybko, jak infrastruktura działa lub nie działa i jaki mamy bałagan albo porządek. I to jest fajne, bo to buduje świadomość. Jeśli chodzi o biznes, no biznes musi się zgodzić na wprowadzenie takiego podejścia związanego z reliability, bo inaczej to się nie uda, no bo to biznes dyktuje czas na feature'y, prawda? Copy-paste tego możecie zrobić. To jest zaproszenie na spotkanie dla biznesu, które stworzyliśmy z kolegą przez dużo czasu, bo się czepialiśmy wielu wyrazów, bo nasz biznes jest bardzo czuły na takie rzeczy. I to była naprawdę prezentacja, taka jak tutaj, tylko taka nastawiona bardziej na reliability w naszej firmie. Oni tam przyszli, posłuchali, zrozumieli i potem zaczęliśmy gadać. Potem się z nimi spotykaliśmy zespół po zespole, czy tam produkt po produkcie i tutaj jest taka lista copy-paste do użytku waszego, w jaki sposób z nimi gadać o tym, że to reliability jest naprawdę istotne. Zrozumieliśmy jeszcze po drodze, że jest kilka punktów widzenia związanego z tą niezawodnością reliability. To znaczy biznes to widzi inaczej niż deweloperzy i to inaczej niż team lidzi i projekt menadżerzy, projekt ownerzy i jeszcze inaczej niż prawdopodobnie ludzie związani z reliability, więc o tym dobrze pamiętać, bo czasami jest lepiej spotkać się z nimi oddzielnie na początku, żeby sobie zbudować obraz tego, jak każdy to rozumie i jakie są problemy według każdego, po to, żeby je potem jakoś zagregować i jeszcze raz wsiąść i porozmawiać o tym, co jest istotne, bo oni nie zawsze są na tej samej stronie. To wydaje nam się po jakichś kilku miesiącach pracy, że wszyscy się rozumieją, a jednak nie do końca z tym reliability tak jest. Jednak ludzie mają inny pogląd. Biznes Wam może pomóc stworzyć coś takiego jak user journeys. Po co to jest? Otóż chodzi o to monitorowanie tych SLO. Jeśli stworzymy, w ogóle pytanie, ile tych SLO stworzyć? To znaczy, żeby to było pomocne dla biznesu, to musi być proste, bo jak biznes dostanie 50 powiadomień o tym, że SLO zostało przekroczone, to oni się wkurzą, bo nic nie zrozumieją i to będzie nieużyteczne i w ogóle nic z tego. Więc przykładowe SLO, no więc, znaczy user journey, wskakujemy na stronę główną, wpisujemy sobie jakieś search query, jakieś string do wyszukiwarki i wyniki zostają nam wyświetlone szybko lub wolno, a potem ktoś klika na jakiś produkt i wyświetla mu się strona z produktem i potem może to się jeszcze dzieje. Więc 3 SLO, jak szybko się wyświetliła strona główna, jak szybko zostało wyświetlone wyniki wyszukiwania i jak szybko człowiek się dostał na stronę z produktem. I jeśli te SLO mają określone jakieś właśnie tam latency, które mają spełniać albo jakieś inne metryki, to wtedy biznes może na nie patrzeć i to jest proste. I jeśli coś tam przestaje działać, to oni się kontaktują z Wami albo wręcz Wy już o tym wiecie i to zaczynacie naprawiać. 3-5 SLI per user journey i to powinno wystarczyć. Przynajmniej tak mówią Google'ci, ale z naszej praktyki też tak to wygląda. Mniej jest lepiej. Dobra, zaczynamy się śpieszyć, więc teraz tak, to i pominiemy, to jest istotne. Jak zrobić samo naprawianie, ten self-healing? Otóż to jest tak, najpierw trzeba zebrać wszystkie procedury, które mamy pochowane gdzieś po szufladach i po jakichś plikach tekstowych. Potem je trzeba próbować zautomatyzować, czy to w jakimś skrypcie, czy to jakimś Ansiblem, czy Chefem, czy innym Terraformem, wrzucić w jakiegoś Jenkinsa, czy w Randeka i zacząć to testować, bo budowanie zaufania dla automatyzacji zabiera czas. Dla Cassandry, dla niektórych procedur w Cassandrze zajmowało mi miesiące. To znaczy, jak już zrobiłem wymianę node'a cassandrowego, zautomatyzowałem, to potem przez miesiące to klikaliśmy ręcznie, aż wyłapaliśmy wszystkie edge case'y. A to jest istotne, bo nie chciałbym, żeby automatyzacja zepsuła mi cały klaster, bo czegoś nie wzięliśmy pod uwagę. No i potem, jak już mieliśmy dużo tego zaufania, to zapinamy to do monitoringu i profit. Wszystko działa. Dobra, teraz tak, dla Cassandry no, mamy tyle rzeczy poautomatyzowanych. To, co jest fajne, to jest widok z Randeka, to jest taki Jenkins, ale dla spraw operacyjnych. To wszystko ludzie mogą wyklikać, deweloperzy to mogą wyklikać, wejść tam sobie i na przykład mogą sprowizjonować sobie swój własny klaster z jakimś tam stanem, z jakiegoś backupu, czyli mają tak naprawdę Cassandra as a service i w takim wydaniu to ma sens. Teraz tak.
jak już operujemy swoim własnym serwisem, nieważne czy to jest Cassandra, czy etcd, czy w ogóle jakaś aplikacja Javowa, dobrze jest się zastanowić, co się stanie, jak na przykład padną nam dwie AZ-y na AWS-ie, czy tam jeden cały klaster albo jeden cały region. Co wtedy? Jeśli nam się wydaje, że wiemy, to puścimy to na środowisku testowym i zobaczmy. I jeśli się wtedy wykaraskamy z tego, to puścimy to potem na produkcji. Jeszcze raz, ryzykowne, ale dzięki temu jesteśmy przygotowani i to nie jest tak, że nam się wydaje, że wiemy, tylko faktycznie wiemy, co z tym zrobić. Teraz tak, pytanie, czy uruchamiać jakieś szkolenia, czy coś takiego dla ludzi. W naszym przypadku ma to sens, dlatego że jeśli deweloperzy są on-call, no to oni zajmują się wieloma rzeczami. Szkolenia? No nie zawsze. Znaczy u nas są takie szkolenia z każdego serwisu, natomiast to jest jeden z fajnych pomysłów, to znaczy można zrobić sesję RPG ludziom w takim zespole. To znaczy, na przykład przychodzicie, wybieracie jeden z tych scenariuszy, które wymieniliśmy wcześniej, wszyscy sobie, no i ten mistrz podziemi na dole, prawda, mówi, że no słuchajcie, stało się coś takiego i takiego. Ludzie są bez komputerów, samym papierem. No i oni muszą dojść razem do rozwiązania, a ty im rzucasz jeszcze kłody pod nogi. To jest fajne, bo edukuje. Dobra, no regularnie należy reviewować. W tym momencie przerzucam tą Cassandrę w maintenance mode, w końcu po 1,5 roku, czy tam po 2 latach i teraz w praktyce będzie to tak wyglądało, że deweloperzy dalej będą on na tej Cassandrze, natomiast 2 razy w tygodniu trzeba przeglądać wykresy, to będzie robił któryś z deweloperów, który sprawuje taką służbę cotygodniową, gdzie tam odpowiada na taski i tak dalej, znaczy na jakieś no, problemy. No i musi przeglądać logi, musi przeglądać wykresy, bo wiadomo, to po prostu trzeba robić. Tak wygląda maintenance mode. Co więcej, co teraz oznacza, że to jest reliable enough? Po pierwsze, dla dewelopera oznacza to, że od 1,5 roku Cassandra nas z produkcji nie zadzwoniła do nas, więc to jest naprawdę fajne osiągnięcie. I to by się tyczyło też wszystkich innych aplikacji. Fajnie by było też jakiego mieć. Wiem, że poradziliby, gdyby jednak coś zadzwoniło beze mnie. Latencies w zapytaniach są bardzo niskie, to zaraz zobaczycie. No i nie wychodzi, znaczy nie zużywamy dużo czasu na pracę nad tą Cassandrą w maintenance mode. To będzie jakieś godzina, 2 godziny per 2 tygodnie, więc to naprawdę będzie niewiele. Latency, no żółta kreska to jest 99 percentyl, ta to jest 95, więc jeśli na zapisie, no dobra, zapis to jest oszustwo, bo w Cassandrze jest szybki, ale tutaj na przykład na 99 percentylu w odczytach koordynatora, czyli tych, które się kontaktują ze wszystkimi nodami w klastrze, mamy po 30 milisekund, więc to jest naprawdę fajnie, a na 95 percentylu to jest 5 milisekund na przykład, więc szybciutko na AWS-ie, więc to nie takie łatwe. I podsumowanie, jak chcecie hostować swoje własne serwisy, zróbcie je jako serwis, whatever as a service. Zastanówcie się 5 razy, czy na pewno chcecie hostować swoje własne bazy danych, bo to kosztuje czas, wysiłek, a jeśli macie takie i nie przemyśleliście tych wszystkich rzeczy, to zaciągnęliście bardzo duży dług, który trzeba będzie kiedyś spłacić, albo który sam się pojawi, jak coś padnie i niestety nie będziecie w stanie się z tego odzyskać. Więc warto się zastanowić, czy nie lepiej wziąć takiego DynamoDB zamiast Cassandry na przykład wcześniej. To takie podsumowanie i to chyba będzie tyle. Aha, jeszcze linki. Linków tu jest kilka, warto je poczytać. Ten pierwszy to jest właśnie to repozytorium Awesome SRE, bardzo fajne. Slajdy wrzucę na internet za niedługo, czyli za jakąś godzinę, 2. Tyle. Dzięki. A no oczywiście jak macie pytania, to szalajcie. Proszę? Na GitHubie, na samym dole. GitHub, Maciej Lasyk i tam znajdziecie sobie. Dobra, to dziękuję bardzo. Teraz zapraszam na krótką przerwę. Tak jak powiedziałam na początku, na wymianę informacji, żeby troszkę odetchnąć. Zapraszam na zewnątrz. Tam czeka również poczęstunek, można się napić czegoś.
Witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Teraz przed nami drugi wykład w wykonaniu Bartka. Po wykładzie również będzie czas na zadawanie pytań, a po czasie na zadawanie pytań zapraszam na poczęstunek, również na zewnątrz, gdzie też będzie można się wymienić informacjami, wrażeniami po spotkaniu. Także oddaję już głos Bartkowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę tutaj wystąpić. Witam Was tutaj w tej sali i osoby, które oglądają nas przez internet. Dziękuję, że zechcieliście podzielić się ze mną swoim czasem. Nazywam się Bartek Zdanowski, mam Twittera. Jeśli macie Twittera, to tweetujcie. Możecie tam jakieś złote myśli z mojej prezentacji zawierać, screeny, promować albo zadawać pytania. Chętnie odpowiem. Generalnie jestem deweloperem Javy. Kiedyś byłem PHP-owcem, aczkolwiek czasami piszę jeszcze w PHP prywatnie. Od 15 lat pracuję zawodowo. Od 9 lat pracuję w firmie Talk, to jest tam software house, robimy oprogramowanie dla dużych graczy. Mam 3 dzieci, 2 psy, 1 żonę. Bardzo lubię grać w piłkę halową i puszczać modele latające, modele RC. Jestem też współorganizatorem konfitury. Nie wiem, czy znacie konfiturę, czy był ktoś z Was na konfiturze, może? Rączka, jest kilka rąk. Generalnie to jest bardzo fajna konferencja, bardzo Was zachęcam do uczestnictwa, będzie troszkę o niej też. Jestem w komitecie programowym DevOps Polska, więc jak ktoś się nie dostał na przykład, a zgłosił się, to jest czasami też troszkę moja wina w jakiejś tam części. No i jestem współzałożycielem Stickerscraft, to jest, robimy naklejki na laptopy. To taki mały product placement, ale jestem bardzo dumny ze swoich osiągnięć, w szczególności z konfitury, więc chciałem się z Wami tym pochwalić. Chciałbym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem, które jakby przez wiele lat próbowaliśmy różnych rzeczy, które pomagają się rozwijać, bo często jest tak, że nie mamy bezpośrednio w pracy na przykład takiej możliwości, żeby się rozwijać. Czasami jesteśmy w projektach, które zawierają stary kod, bo taki jest projekt. Może ktoś z Was pracuje w banku i tak po prostu musi być. Raczej tam nie ma nowinek technologicznych, raczej są takie standardowe jakieś biblioteki, które muszą być bardzo stabilne i często jest tak, że w pracy nie mamy możliwości rozwijania się. Natomiast jest bardzo dużo możliwości takich, w których jesteśmy w stanie mimo wszystko albo w pracy i z pomocą kolegów i naszych pracodawców coś zrobić, żeby mimo to spróbować, albo możemy to zrobić prywatnie, więc jakby ja to usystematyzowałem. A najfajniej, jeżeli da radę rzeczywiście w pracy też takie rzeczy robić. No i po co się rozwijać, bo przecież można próbować cały czas tego samego. No myślę, że jakby w branży IT, czy jesteście programistami, PM-ami, Scrum Masterami, czy DevOpsami, to generalnie świat przesuwa się cały czas do przodu i jeżeli my też nie próbujemy nowych rzeczy, to zaczynamy być coraz mniej atrakcyjni na rynku dla swoich pracodawców i my też się frustrujemy, prawda, jeżeli nie próbujemy czegoś nowego, tak? I nie daj Boże wypalamy się zawodowo i wtedy mamy bardzo dużo na głowie, a jednocześnie nie mamy na przykład czasu na to, żeby się rozwijać i ogarnia nas jakaś straszna frustracja. To jest jakiś screen z takiego promocyjnego filmu, ale myślę, że to czasami obrazuje, jeżeli na przykład bardzo długo siedzimy i kodujemy, nie wiem, w Javie 6, a tutaj wszyscy już robią najnowsze rzeczy. Na początku chciałem tylko wspomnieć o czymś takim, że w pracy powinniśmy mieć zawsze jakieś takie dodatki drobne. Czasami jest to jakaś kawa, herbata, czasami jest to jakiś sklep, może czasami są to darmowe kanapki. Kiedyś byłem w takiej firmie, w której nawet kawy nie mieliśmy i właściwie moim zdaniem to jest jakiś sygnał, że może warto coś z tym zrobić, prawda, żeby nie utknąć gdzieś w jakimś miejscu. W końcu wywalczyliśmy kawę, ale dostawaliśmy ją potajemnie od zarządu i nie wolno nam było mówić innym pracownikom i to jakieś takie było nie bardzo. I czasami są takie sytuacje właśnie, więc no nie wiem, to trochę zmusza do refleksji, no nie? A czasami jest w ogóle bardzo super, bo nie wiem, możemy grać w piłkarzyki albo na przykład mamy automat ze słodyczami. Ale do rzeczy. Generalnie pierwszym takim sposobem, w którym możemy się rozwijać, to są książki. No i oczywiście mamy książki takie jak e-booki, które są coraz bardziej popularne i mamy papierowe. E-booki mają tą zaletę, że mamy je od razu, no bo wystarczy wyklikać. Są coraz bardziej popularne.
Natomiast papierowe, no jakby jest to tradycyjna forma i czasami trzeba poczekać ileś dni, żeby je dostać przesyłką. Z drugiej strony możemy mieć po prostu biblioteczkę, na której możemy sobie trzymać takie rzeczy. Jeśli chodzi o e-booki, no to tego jest teraz już bardzo dużo. Amazon jest takim pierwszym wyborem, ale mamy też polskie wydawnictwo, tak na przykład Helion, te wszystkie tłumaczenia są też dostępne. E-booki są o tyle atrakcyjne, że są zazwyczaj tańsze od wersji papierowej, są ekologiczne, co też jest dla mnie bardzo istotne i zawsze możemy je mieć przy sobie. Natomiast ostrożnie oczywiście, bo zazwyczaj mają znak wodny, no i są oznaczone, tak? Więc generalnie to jest coś, co jest jakąś naszą prywatną własnością i właściwie zgodnie z licencją e-booków nie powinniśmy się nimi dzielić. Natomiast książkę papierową z kolei możemy po prostu komuś przekazać, bo jest to ta jedna kopia konkretna. Możemy czytać sobie gdzieś na jakichś czytnikach, albo można skorzystać na przykład z takiego czytnika, Amazon coś takiego udostępnia, to jest jakaś tam moja biblioteczka. Większość z nich była za darmo, więc sobie je wziąłem, aczkolwiek bardzo ciekawe pozycje na przykład do Pythona. I tu jest taki czytnik, którego można używać, ale też te książki można pobrać w postaci PDF-a. No i papierowe książki. Można je nadal kupować. Na przykład Amazon pozwala kupić używane, więc też zawsze taniej. Kiedyś z Amazona amerykańskiego, jak się ściągało, no to dochodziło na przykład cło. I fajnym rozwiązaniem było Book Depository. Przez lata go polecałem, bo Book Depository ma bezpłatną wysyłkę. Ale jak sprawdzałem, okazało się, że to jest fragment Amazona, bo zostali wykupieni. To jest angielska firma. Natomiast warto sobie porównać między stronami, bo oni na przykład ostatnio widzę, że mają troszkę drożej, natomiast przesyłka jest bezpłatna i to trzeba by pewnie porównać, co się bardziej opłaca. Przewagą papierowych książek, to jest jakaś tam nasza biblioteczka, no jest właśnie to, że można dostać podpis wuja Boba. Jeśli kojarzycie, to jest tam jeden z ważniejszych takich, nie wiem, ludzi, mentorów trochę, czyli Robert C. Martin. Kiedyś udało mi się go złapać i dostałem bezpośrednio dedykację od niego. Dalej mamy tą książkę gdzieś tam u siebie. Czasami książki są w ten sposób traktowane. Kiedyś, jak robiłem prezentację, to ktoś się bardzo oburzył, że użyłem, akurat to była też chyba do C, tylko no, jest to bardzo stara i akurat potrzebuję rzeczywiście, żeby troszkę był monitor. Jeśli chodzi o książki, to bardzo polecam, to jakby taki pro tip, mieć stronę, na której to wszystko jest spisane, tak jakby elektroniczna. Co posiadamy, żeby łatwo było wyszukać. I tutaj też są recenzje, kto wypożyczył oczywiście i kiedy, żeby można było wytropić. Natomiast bardzo istotna jest recenzja, dlatego że książek o architekturze jest bardzo dużo. W związku z tym istotna jest jakby ocena naszych kolegów czy koleżanek z pracy, którzy oceniają, czy warto to przeczytać, czy nie. I trzeba pamiętać o tym oczywiście, że dla samej firmy to są góry, natomiast stanowi to absolutnie dla nas jakiś tam bodziec do rozwoju. Kolejną rzecz, którą uznałem jako istotny element naszego rozwoju, o dziwo, jest stand-up. Czy bierzecie udział w stand-upach? Nikt nie bierze udziału. A czy w ogóle zajmujecie się programowaniem? Bo tak, no to warto robić stand-upy. Okej. Znam osobę, pani jest szefową laboratorium badawczym. Oni tam normalnie z pipetami sprawdzają jakieś rzeczy pod mikroskopami. Oni też robią stand-upy. Prawda jest taka, że ona była partnerką kolegi, który był w IT i jakby sobie przekazali tą wiedzę i ona od tej pory ze swoim zespołem robiła stand-upy. Dlatego, że jest doskonały moment na to, żeby się synchronizować. Spotykamy się codziennie o ustalonej porze, zawsze stała pora, w jednym miejscu. Może to być na przykład przy tablicy, takiej, gdzie mamy te nasze zadania i rozmawiamy, prawda? Co robiłem wczoraj, co będę dzisiaj, z czym mam problem. I to jest świetny moment, żeby pokazać, jakby, jakie mam problemy. Na przykład zadanie, które zostało wycenione na, nie wiem, 1 dzień, ja już robię 3. dzień. Znaczy coś jest nie tak. No, może sobie nie daje rady i tym podobne. I w tym momencie koledzy czy koleżanki mogą nam pomóc. Jest to taki moment. Poza tym jest to świetny bodziec do tego, żeby się zmobilizować, bo jeżeli cały dzień troszkę nie mogę się zebrać, to jutro nie będę miał co opowiedzieć na stand-upie i to też troszkę wstyd jest, a to zawsze jakby jesteśmy tylko ludźmi, jest gorszy dzień i tak dalej, natomiast warto jednak się przygotować do tego. No i to jest zresztą ten stoper, który pokazywałem wam z Java.
Generalnie fajnie jest, jeżeli jest duży zespół. Ja naprawdę tego stopera kiedyś używałem do tego, bo było 15 osób w zespole, żeby ograniczyć czas. Każdy miał 30 sekund. Znam takie stand-upy, które trwają 15 minut. Moim zdaniem to już nie jest stand-up. To jest moja osobista ocena, dlatego że to trwa za długo. Naprawdę potrzebujemy dużo mniej czasu, żeby powiedzieć, czym się zajmowaliśmy i czym będziemy. Taki stand-up nie musi być wcale osobiście. Może być na przykład przez telefon albo przez Skype'a. Tutaj koledzy zawsze spotykają się przy ekranie monitora, gdzie mają Jira i te wszystkie taski czy zadania, którymi się zajmują. Ci na przykład nigdy nie stoją przy tablicy, tylko sobie w takim kółeczku, dokładnie w tym miejscu stają codziennie i rozmawiają. Tutaj na przykład koledzy właśnie, słabo to widać, natomiast tutaj na ekranie jest jeden z kolegów, który się dzwonił przez Skype'a czy tam Hangouta. Normalnie przez kamerę widać go, on może sobie popatrzeć. No i oczywiście jest tablica scrumowa, w której są jakieś tam zadania i możemy sobie poprzekładać je na tej tablicy w tym czasie, pokazać czym się będziemy dzisiaj zajmować i tak dalej, i tak dalej. Teraz mój konik. Dostałem troszkę więcej czasu, bo zdaje się, że jedzonko ma być około godziny 20. Jak robiłem sobie ćwiczenie, to wyszło mi strasznie dużo czasu. Natomiast ja bardzo lubię code review. Czy w swojej pracy używacie code review? Tak, tu właśnie parę osób kiwa głowami. A czy programujecie, a nie używacie code review? Całe szczęście, tylko jedna osoba. Generalnie to jest tak. Code review jest bardzo, bardzo pożyteczne. Ja jestem od wielu lat we wszystkich projektach, w których jest wyłącznie code review i jakby odmawiam brania udziału w projektach, w których nie ma code review. Jest to bardzo istotne, dlatego że to jest sytuacja, w której jesteśmy w stanie wyłapać bardzo szybko błędy. To jest najbliżej tego momentu, gdzie ten błąd powstał, tak? Możemy się bardzo dużo nauczyć od innych osób. Możemy zobaczyć, jak rozwija się nasz kod. Czasami jest tak, że ktoś robi coś podobnego, co myśmy już robili i w tym momencie możemy wskazać, słuchaj, ten util czy narzędzie, ja użyłem jakiegoś tam już gotowca, albo napisałem coś takiego, albo właśnie proste błędy. Nie ma osoby, która nie popełnia błędy, bo jesteśmy ludźmi. Kiedyś miałem przyjemność być w projekcie z kolegą z mojej pracy, Maćkiem Pruchniakiem, to jest bardzo dobry programista, występuje często na konferencjach i z satysfakcji oczywiście niezdrowej znalazłem kilka błędów w jego kodzie, ale niezwykle dużo się nauczyłem. Przecież normalnie nie miałbym czasu śledzić tysięcy linii kodu i patrzeć, jak to wygląda. Natomiast tak jak to przyrostowo przychodzi, albo jak konkretny problem jest rozwiązany, to jest idealne, dlatego że zaraz pokażę w narzędziach, widać dokładnie, jak to się zmieniło. To jest naprawdę świetny sposób na rozwój samego siebie. I są różne techniki, różne narzędzia. Generalnie zazwyczaj to się sprowadza do odpowiedniego programu. Oczywiście możemy usiąść, razem to robić, we dwóch i na przykład rozmawiać. To pewnie bardziej jest wskazane dla takich zupełnych juniorów, bo wtedy możemy sobie omówić kod. Możemy sobie ściągnąć do siebie tą zmianę i ją przejrzeć. No i oczywiście skorzystać z gotowych narzędzi. Tak wygląda GitHub. GitHuba większość programistów zna. To jest takie repozytorium kodu open source. Tam można znaleźć bardzo dużo rzeczy, mnóstwo ludzi tam wrzuca. No i to jest takie typowe, gdzie jest jakiś projekt, gdzie mamy pozgłaszane różne tak zwane pull requesty, czyli prośby o to, żeby nasz kawałek kodu został włączony do tej głównej gałęzi albo do jakiejś pobocznej. No i tutaj troszkę może słabo widać, ale generalnie ta zmiana na przykład jest na zielono, ona doszła, ta jest na czerwono, bo została skasowana i są jakieś komentarze. To można zintegrować też z narzędziami, które to przeglądają, czy to wszystko przechodzą testy i tak dalej. I kolejne narzędzie, dużo bardziej zaawansowane, dlatego że jest też komercyjne, to jest GitLab. Ja kiedyś go nie lubiłem, teraz troszkę bardziej się do niego przekonałem, aczkolwiek nie mam dużo doświadczenia z tym, bo z innym, zaraz wspomnę. Jest o tyle fajne, że ma bardzo rozbudowany system dyskutowania na temat kodu, bardzo dobrze jest to zrobione. Ileś różnych konfigurowalnych poziomów zatwierdzania sobie tego, czy dana zmiana kod może wejść, czy nie. I to można sobie wszystko programować. Jest świetnie zintegrowany z drugim produktem, to się nazywa GitLab CI, tak jak jest Jenkins na przykład, jeśli kojarzycie, taki do budowania całego projektu, testowania, tak oni mają taką własną wersję. No i podstawowa jest bezpłatna, natomiast jest komercyjna tutaj. Tutaj widać na przykład
to jest tak zwane side by side, czyli tu coś zniknęło, tu się już nie pojawiło, na przykład tutaj tylko jakieś skasowane, natomiast możemy sobie też przeglądać jakby w takim jednym widoku, wtedy na zielono, na przykład tutaj też troszkę słabo widać, natomiast tutaj na zielono mamy, że to doszło, to zostało skasowane i tak dalej. Wygląda to fajnie i można dawać różne tak zwane okejki albo, prawda, palec w dół, wtedy kiedy nam coś się nie podoba. Efekt jest taki, że dany programista czy programistka musi poprawić, ewentualnie jest dyskusja, komentarze. I to, co mówiłem, na przykład jest bardzo skomplikowany system budowania, który na przykład musi przejść i to jest warunek konieczny do tego, żeby ta zmiana mogła zostać zaakceptowana. Tutaj ktoś musi na przykład dla całości nacisnąć guzik. No i są bardzo fajne różne opcje konfiguracyjne, które pozwalają na przykład, jeśli były jakieś uwagi, to następna poprawka nie może wejść bez ponownego przejścia i obejrzenia przez kogoś innego. Albo na przykład można to wyłączyć i jeśli już raz dostałem palec w górę, to w tym momencie kolejne moje dorzucania kodu nic nie zmieniają. Ja jestem przeciwnikiem tego, bo w tych kolejnych zmianach można przemycić jakiegoś tak zwanego babola, prawda? Kolejnym programem, którego bardzo kiedyś lubiłem, natomiast teraz w nowej wersji troszkę się zagubiłem, to jest Gerrit. To jest bardzo potężne narzędzie, jeśli chodzi o możliwości integracji. To jest open source, a jednocześnie niezwykle skomplikowane. I system uprawnień jest tak złożony, że efekt jest taki, że wszyscy włączają sobie admina, żeby nie musieć walczyć z jakimiś opcjami konfiguracyjnymi. Ma bardzo fajne, bo tam można wprowadzić rolę sobie i na przykład może być jedna główna osoba, która zatwierdza, a pozostałe tylko dają tak jakby takie podstawowe OK. I wygląda podobnie jak tamte narzędzia, to znaczy mamy jakiś spis. Jedno jest fajne, że tutaj jest rozmiar danego patch setu, który wchodzi, bo można łatwo wtedy ocenić, czy jest duży, czy nie. Można sobie porównywać właśnie, coś się pojawiło. Tutaj są na przykład komentarze od Sputnika, to jest takie narzędzie, które myśmy zintegrowali i on analizuje kod, czy jest dobry, czy zły, tak statycznie, że na przykład tu jest jakiś tam problem, a tu są komentarze, akurat kolega dał mi jakiś komentarz. No i też można sobie zrobić oczywiście jakby inline, że to przyszło, to weszło, natomiast ja wolę takie side by side, bo łatwiej to się ogląda. No i ostatnie narzędzie, Stash. Najmniej go lubię, a obecnie muszę w nim pracować. To jest Atlassiana Tool. Jest płatny. No i wygląda tak po prostu. Tak jak tamte, ale ma troszkę mniej opcji. Jakąś taką masową integrację, troszkę bez entuzjazmu do niego podchodzę, ale robi swoje zadanie, wykonuje. Tak? Trochę musiałem tutaj wyciemnić, bo to jest z jakiegoś projektu komercyjnego, który robimy dla klienta. No i tak jak mówiłem, kto przeprowadza taki review, to jakby można wybrać sobie, że jest to jakaś konkretna osoba, która na przykład ma główne uprawnienia. Czasami jest to jakiś super architekt, który ogarnia całe środowisko, on czuwa nad ogólnymi tymi. Można się umówić, że wszyscy są równi i wtedy każdy, kto da OK, wtedy jest to dobrze. No i tak jak mówiłem, od 6 lat jestem w projektach. Nie wyobrażam sobie, żeby nie robić code review, dlatego że naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od kolegów. Po prostu przyłapują mnie na jakichś wpadkach, gdzie coś źle zaprojektowałem albo o czymś zapomniałem. Ja się bardzo dużo też od nich uczę. Naprawdę jest to super sprawa. Retrospektywa. Czy czasami robicie retrospektywy? To jest takie narzędzie, w cudzysłowie, które jakby zmusza nas do refleksji na temat jakiegoś naszego projektu i albo robimy to w krótkim, takim małym kwancie czasu, albo w większym. W związku z tym rozmawiamy sobie o tym, co było dobre, co złe. Są różne sposoby na prowadzenie retrospektyw. Nawet kiedyś brałem udział, że kolega opowiada taką historię. Płyniemy statkiem, przed nami góra lodowa. To są te problemy. Co musimy zrobić, żeby ją ominąć? Jeszcze tylko brakowało takiej muzyki hinduskiej, wiecie, relaksacyjnej. Troszkę się wyśmiewam, bo to są totalnie nie moje klimaty. Ja jestem bardzo konkretną osobą, ja wolę właśnie tak konkretami. I na przykład tutaj sobie spisaliśmy dobre rzeczy. To, czego akurat wtedy nam brakowało, to był kolega Maciek, zresztą to był ten Maciek Pruchniak, bo to jest taki ogarnięty gość, był na urlopie, bardzo za nim tęskniliśmy. Natomiast na przykład tak wyglądało podsumowanie po całym projekcie. Niestety doszliśmy do wniosku, że TDD kulało w tym projekcie i na przykład tutaj zrobiliśmy coś takiego jak wykres nastrojów i był jakiś dołek w projekcie, potem koledzy byli zadowoleni i na przykład ja tu napisałem, że już mam dosyć, bo
bo tam coś się złego działo, być może, nie wiem, za duże obciążenie tym projektem. Albo tak na przykład wygląda retro tylko jednego sprintu. To był początek projektu i dlatego bardzo dużo rzeczy było źle. I to jest super sprawa, bardzo rozwojowa, dlatego że w tym momencie przyłapujemy się na tym, co nam przeszkadza, dlaczego jest nam niewygodnie, co chcielibyśmy zmienić i tak dalej. Z tego powstają action pointy, tutaj jeszcze tego nie ma, to później sobie zrobiliśmy. I znowu jak się spotykamy na zakończenie kolejnego sprintu, na przykład za 2 tygodnie, czy za 3, za miesiąc, nie daj Boże dłużej, to sobie podsumowujemy, co tutaj należy poprawić. No i po co? Dlatego, żeby mieć jakąś refleksję na temat tego, co się dzieje, prawda? Co można poprawić, bo jeżeli nie będziemy tego robili, to możemy sobie tak bardzo długo, bez żadnych zmian, w jakimś takim, bez żadnej refleksji płynąć do przodu. Logowanie jako sposób na rozwój. Dlaczego? Dlatego, że blogując możemy zrobić coś bardzo prostego albo możemy coś bardzo skomplikowanego, ale jedno jest pewne, ktoś to będzie czytał. I to powoduje, że trzeba zrobić to rzetelnie, prawda? Trzeba zgłębić temat. Może nawet jeśli wasz blog będzie popularny, to na przykład pojawią się pytania, komentarze pod tym i jakby to zmusza do kompetencji. Ja lubię blogować wtedy, kiedy nie mogę już naprawdę niczego znaleźć, a ponieważ teraz wszystko można znaleźć, to piszę bardzo rzadko. To jest jakiś mój blog, właściwie nie wiem, to jest chyba nawet 2016, w ogóle chyba jest nieużywany. Natomiast jeśli chodzi o blog, to mam tak, to jest to, co powiedziałem, to mam taką propozycję, że możemy mieć własnego bloga i nasz firmowy blog może agregować to, co my piszemy. To znaczy jest to jakby automatycznie wciągane i kopiowane. Efekt jest taki, że jak sobie później gdzieś pójdziemy w świat, no bo być może nie zawsze będziemy w jednej firmie pracować, to nasza treść zostanie na naszym blogu, jesteśmy autorami, to jest nasze, natomiast firma też ma z tego benefit, byliśmy pracownikami, być może w czasie pracowym, może poza nim, ale jakby jest to takie chyba fair rozwiązanie. No i to jest na przykład wciągnięty gdzieś tam bardzo ładnie, tutaj grafik przygotował jakieś ładne style, natomiast mój był taki sobie, ale jakby to jest taki fajny kompromis, tak, żeby można było to agregować. No i dochodzimy do coraz fajniejszych rzeczy. Konferencje, meetupy, tak jak na przykład dzisiaj. Chciało wam się przyjść, chcecie się rozwijać, chcecie się czegoś dowiedzieć. Jest bardzo dużo bezpłatnych, bo chodzi o ten aspekt taki, że można się naprawdę rozwijać nawet nie wydając złotówki. Zapraszam na konfiturę. Ona jest bezpłatna, poza opłatą rejestracyjną, zaraz o tym powiem, ale są na przykład warszawskie dni informatyki. Z tego co wiem, to ten podstawowy bilet jest bezpłatny, tylko można dostać gadżety, tam to też jest kilkadziesiąt złotych. Wiadomo, że jak jecie obiadek, no to też trzeba za niego zapłacić, jeżeli oni akurat nie mają możliwości sfinansowania. My akurat mamy obiady też wliczone jakby w tą wejściówkę. Są takie fajne spotkania jak na przykład to, ale są też dżugi, meetupy różnego rodzaju, różnej maści, cloudowe, pythonowe i tym podobne. No i pochwalę się konfiturą. W tym roku mieliśmy 2200 uczestników. Wszyscy przyszli z punktu widzenia konfitury bezpłatnie. To znaczy opłata rejestracyjna to jest taka, że idzie na cele charytatywne. Udało nam się przekazać dzięki temu 50 ileś tysięcy na warszawskie hospicjum w tym roku, bo tak to wspieramy różne organizacje. To jest super sprawa. To chodzi o to, żeby zarezerwować miejsce. Ludzie szanują swoje pieniądze. Jak klikną, że przychodzą, to będą i to są pieniądze, które bezpośrednio idą przez Allegro charytatywne tam. I jakby co, to bardzo was zapraszam w przyszłym roku. Tak wyglądała jedna z edycji, chyba 10. Teraz w nowym miejscu. Warszawa nie ma dobrego miejsca. To jest Expo koło Dworca Zachodniego. W Krakowie jest Extra, po prostu Ice, który jest genialny, piękny. Jak Warszawa będzie miała lepsze miejsce, pewnie się stamtąd wyniesiemy, natomiast to jest takie miejsce, gdzie pewnie jesteśmy. I gdzie szukać takich miejsc? Bardzo polecam Crossweb. Nie jestem w ogóle z nimi skojarzony, natomiast bardzo, bardzo dużo jest tam informacji, lubię tą stronę. Mają jakiś tam problem z wyszukiwaniem tylko na przykład konferencji, bo Crossweb wygląda w ten sposób. Tu jest nawet to spotkanie dzisiejsze i tu jest typ spotkania i właśnie nie można tego odfiltrować, żeby tylko na przykład konferencje albo tego typu rzeczy. Pisałem do nich, nawet mają API i nawet mignął mi mail od nich, że być może dostanę dostęp do API, co bardzo mnie cieszy, ale to jeszcze jest sprawa rozwojowa. Natomiast tutaj można rzeczywiście sobie wybrać kilka rzeczy. Oni się skupiają na takich IT, czyli
tak jak my wszyscy. I naprawdę bardzo dużo wydarzeń. Jak widzicie, to dzisiaj tu w samej Warszawie tyle wydarzeń się odbywa. Gdybyśmy włączyli całą Polskę, naprawdę było tego bardzo dużo. Kiedyś był bardzo fajny Line Yard, po czym został kupiony przez Eventbrite'a i zamknięty. I uważam, że to jest głupie, przepraszam za wyrażenie, dlatego że Eventbrite jest dużo szerszy. Jak wziąłem sobie konferencję, to na przykład znalazłem jakąś konferencję o ezoteryce, która mnie zupełnie nie interesuje i nie mogłem wyfiltrować już tylko do technicznych, a już w ogóle najlepiej do IT. Natomiast w Line Yardzie był to ekstra zrobione łącznie z mapą, co jest bardzo fajne i obrazowe. Jest nasza polska Evenea. Tu chyba też można było bilety przez Eveneę zrobić. Całkiem fajnie jest to zrobione, też można. Jest Meetup. Tu zrobiłem gwiazdkę, dlatego że meetup.com wprowadza za chwilę opłaty. I potwierdzenie tego, że przyjdziecie, będzie kosztowało $1. Gdzieś widziałem jeszcze $2. I organizatorzy będą też płacili za ten. Więc widocznie im się to nie spinało finansowo, skoro musieli wprowadzić opłatę. Może da się zrobić jakiś model biznesowy, taki, który nie wymaga pobierania akurat za to. Bo właściwie jak ludzie się odwrócą za to potwierdzenie, to tak naprawdę uciekną im uczestnicy. Open source. To jest super sprawa, to jest mega rozwojowe. Jeżeli ktoś z Was nie ma doświadczenia w programowaniu i chciałby zacząć pracę, albo no jest na przykład studentem, programuje gdzieś tam na studiach czy prywatnie, ale nie ma doświadczenia zawodowego, to w tym momencie ciężko jest zacząć, bo ogłoszenia na przykład mówią rok, 2, 3, 5 lat doświadczenia komercyjnego, zawodowego, prawda? Nie wiadomo jak zacząć, bo to jest takie błędne koło. I teraz open source jest o tyle fajny, że na przykład, czy przede wszystkim na GitHubie można przyłączyć się do dowolnego projektu, bo tam wszystko jest otwarte, tak jak kod źródłowy, tak problemy też są otwarte. Można sobie wziąć jeden problem, poprawić go i zgłosić własną poprawkę. Przejdziecie wtedy przez kod review, który tam pokazywałem. I ten kod wasz zostanie przejrzany przez niejednokrotnie bardzo profesjonalnych programistów. Dostaniecie uwagi od nich, feedback, co was też bardzo mocno nauczy. Żeby to zrobić, też musicie się podszkolić niejednokrotnie, bo być może jest to jakaś tematyka związana z programowaniem, której nie znacie. Jest to prawdziwy projekt, niejednokrotnie też wykorzystywany w komercyjnych rozwiązaniach, w związku z tym naprawdę macie same benefity z tego. I teraz, jak taka osoba przychodzi do pracy, do pracodawcy na rekrutację, nawet nie ma żadnego doświadczenia komercyjnego, ale jest komiterem w takim projekcie open source'owym, to absolutnie można go natychmiast zatrudniać. I osoba bez doświadczenia albo nawet z miernym komercyjnym, a byciem komiterem w czymś poważnym naprawdę jest bardzo, bardzo wartościową osobą. Tak wygląda jakieś tam konto. Tu są takie fajne, słynne kafelki, które pokazują, kiedy coś się komitowało. Ja nie za dużo komituję. To są zazwyczaj takie sytuacje, w których jak bierzemy udział w projekcie dla klienta i na przykład używamy bibliotek, no, używamy zawsze open source i znajdujemy jakiś błąd albo czegoś nam brakuje, no to jeżeli coś jakby znajdziemy, no to też przy okazji zgłaszamy tam. I to są pewnie takie sytuacje. Oczywiście firma też ma swoje repozytorium, gdzie tam pracownicy mogą być członkami tego, mogą udostępniać swoje kawałki kodu. Teraz taki wynalazek zupełnie z firmy, gdzie pracuję. Dwóch moich kolegów postanowiło zrobić coś prostego, żeby zachęcić do występowania inne osoby, dzielenia się wiedzą. Za chwilę powiem o warsztatach, które są jakby bardzo dużym przedsięwzięciem. Natomiast oni chcieli zrobić taki pierwszy krok i wymyślili coś takiego jak flaszki. I to jest tak jak flashtoki są na konferencjach. Chodzi o to, żeby wystąpić od kilku minut. Coś się zepsuło. O, już jest dobrze. Od kilku do powiedzmy 20 minut i opowiedzieć o czymkolwiek, co jest jakoś interesujące i też dla słuchających. Wcale nie musi to być bieżący projekt, tylko to może być zupełnie inna technologia. I chodzi o to, żeby się podzielić. A dostaniemy jakiś feedback. Być może będziemy chcieli dalej więcej o tym mówić. To jakoś nas zachęci do występowania. I to na przykład kolega opowiada o drukarce 3D, tu jest to, co wydrukował. Tutaj na przykład kolega, jest troszkę słabo widać, ale to jest mój kolega Piotrek. Tu jest kawałek kodu w Clojure. My w ogóle nic nie robimy w Clojure, ale on się zafascynował tym językiem programowania i chciał pokazać, jak fajnie się programuje. A z kolei Adrian jest coachem, bardzo mocno interesuje się miękkimi rzeczami i na przykład opowiadał o jakichś rzeczach takich mocno miękkich, które też w sumie w naszej pracy się często przydają.
To jest kolejny wynalazek, który wymyślił jeden z moich kolegów i chodziło o to, żeby spotkać się i też porozmawiać o różnych ciekawostkach ze świata. Idea była taka, żeby te spotkania w którymś momencie przenieść do baru i dlatego to się nazywało Infobar, ale finalnie tylko było z tego info, jakby do baru nigdy nie poszliśmy i założenie jest takie, że jeżeli mamy coś fajnego do podzielenia się, jakiś link, artykuł, no to na dedykowaną listę do chętnych wysyłamy takie linki do artykułów i osoby, które są zainteresowane czytają. Wrzucamy to do jakiegoś repozytorium, to może być zwykłe Google Docs czy cokolwiek innego, Confluence albo jakiś inny współdzielony zasób. Potem się spotykamy, jak już się tego nazbiera i opowiadamy sobie jeszcze raz, otwieramy tą stronę i osoba, która to zgłosiła, referuje, co tam było, bo jakby wiadomo, że to jest najbardziej kompetentna osoba i taka następuje jakaś pewna dyskusja. Nie wiem, jest to informacja, że jakiś framework przestanie istnieć, a my go używamy, jakie to ma dla nas konsekwencje, a może to są autonomiczne samochody, jest to po prostu ciekawostka. Czasami tak wygląda spis tego. Czasami na przykład są to zupełnie odlotowe rzeczy i tak jak tutaj żeśmy się spotkali. Oj, na przykład to jest film, bo tak cały czas dążyłem do tego jednego slajdu. To jest na przykład film o autonomicznym samochodzie. Jakieś tam mam zdjęcie po prostu z tego. Natomiast bardzo interesujące to było, żeśmy komentowali. To było akurat zdjęcie zrobione chyba 3 lata temu i jakby te wszystkie rzeczy związane z autonomicznymi samochodami było totalną nowinką. Fajne było do podyskutowania. Tutaj coś się działo z Firefoxem. Zdaje się, że Firefox OS też miał zostać skasowany, ale jakoś tam jakieś były też na ten temat dyskusje. Warsztaty. I to już jest taka trudniejsza rzecz, bo mieliśmy flaszki, parę minut, ten infobar, który jest prosty, po prostu spotykamy się i dyskutujemy. Natomiast warsztaty to jest już przedsięwzięcie jakby bardziej kosztowne czasowo. Jeśli odbywa się wewnątrz, to jest też dla pracodawcy kosztowne, dlatego że wszyscy ludzie zazwyczaj robią to w godzinach pracy. No i trzeba się do tego przygotować. Ja podzieliłem to na wewnętrzne i zewnętrzne. Jest pewna alternatywa jeszcze pomiędzy tym. I te wewnętrzne, no to oczywiście musimy mieć osobę, która to jakoś nam zepnie, zorganizuje, takiego opiekuna, który jakoś facylituje takie słowo, że na przykład załatwia nam salkę, być może uda się pizzę załatwić, a może coś jeszcze potrzeba. Fajnie by było, żeby się spotykać regularnie, zawsze tego samego dnia. Czy to będzie raz na tydzień, czy raz na miesiąc, nie ma znaczenia, ale żeby było trochę do przewidzenia. Piątek, nie wiem, po południu nie umawiam się z chłopakami na piwo czy na piłkę, bo wiem, że będzie warsztat i w związku z tym fajnie, żebym sobie to jakoś tam umówił. Ważne jest, żeby była strona dedykowana, gdzie ludzie się zgłaszają. Jest jakiś tam termin, o której godzinie, no raczej o 14, ale nie zawsze, kto będzie prowadził, jaki jest temat, tak? Żeby zachęcić osoby, też to ogłaszamy. No i tutaj gdzieś znowu spotkanko w tej samej salce. Ja coś opowiadałem o jakimś frameworku. Jest to o tyle fajne i rozwojowe, bo można posłuchać, jak inni mówią, albo dla nas, jeżeli my prowadzimy, dlatego że znowu jakby zazwyczaj takie spotkanie trwa około godziny, może pół godziny. Trzeba się dobrze przygotować. Jeśli się jeszcze ma takich kolegów, którzy lubią złośliwe komentarze zrobić i tak dalej, to tam oni dobrze wypytają. To nawet jest czasami trudniejsze zrobienie takiego warsztatu niż występowanie konferencji. Wszyscy milczycie, nie zadajecie żadnego pytania. Ja mogę gadać jakie chcę głupoty, ale jestem bezpieczny. Natomiast podczas takiego warsztatu ja miałem tak dużo trudnych pytań, że to było naprawdę, trzeba bardzo dobrze się przygotować, dlatego że nie ma takiego dystansu, prawda? Tam powiedziałem, że jest alternatywa. Jak nie ma chętnych, to możemy sobie obejrzeć prezentację. Na przykład to jest streamowane, nagrywa się, moglibyśmy obejrzeć Bartka Zdanowskiego, jak opowiada o rozwoju, a potem podyskutować o tym. I to jest jakaś alternatywa. Fajnie, jak inni się przygotują, wystąpią, albo my to zrobimy. Natomiast jeżeli rzeczywiście na przykład chcemy, żeby to było regularnie, nie ma akurat chętnego, to możemy coś takiego sobie zrobić. I potem oczywiście dyskutujemy na temat tego, cośmy się dowiedzieli, co jest bardzo, bardzo interesujące. I na zewnątrz możemy wystąpić. To jest kolejny krok, dlatego że no wtedy już nie idziemy wewnątrz firmy, gdzie każde potknięcie mimo wszystko zostanie jakoś przyjęte po koleżeńsku. Jakby w takiej sytuacji trochę publicznego wystąpienia jest to dużo większy stres i wymaga jakiejś większej mobilizacji. Możemy też próbować warsztaty robić z innymi firmami szkoleniowymi, na przykład, które po prostu płacą, dlatego że oni prowadzą szkolenia i stajemy się tak zwanymi trenerami. Tak? No i absolutnie musimy się dobrze przygotować. Ja miałem przyjemność prowadzenia kiedyś
dla dżuga trójmiejskiego, taki warsztat z Raspberry Pi i programowaliśmy w Javie, dokładnie to taki framework Vertex. Wszystko powolutku, ale działało na Raspberry Pi malutkim. Tam był taki hardware'owo-software'owy projekt i to było bardzo fajne, dlatego że oni mieli swojego sponsora, dzięki któremu zwrócili mi koszty dojazdu. Zabrałem rodzinę, oni poszli sobie nad morze, ja wystąpiłem, potem jeszcze spędziliśmy piękną niedzielę w Gdańsku i wróciliśmy do domu, więc jakby czasami jest nawet tak, że szef być może jest w stanie nas wesprzeć jakimś wolnym dniem, na przykład na przygotowanie się i tak dalej. No mimo wszystko jest to prestiż dla firmy, że pracownik występuje i robi takie rzeczy, bo to o to chodzi. To jest jeden z takich sposobów na przekonanie. Hacking Space. To jest takie miejsce, gdzie możemy przynieść wszystkie swoje graty, takie bardziej do hakowania. Tu mówię bardziej o hardware'ze, co ja bardzo osobiście lubię, bo nawet skończyłem elektronikę, która tutaj jest po sąsiedzku i tam możemy próbować sobie zrobić na przykład, tutaj mam nawet taki kitel, drukarkę 3D na przykład. Myśmy się zrzucili na drukarkę 18 fundatorów, firma trochę dołożyła i mamy prawdziwą drukarkę 3D. Wygląda to jak wielki chaos, ale ona działała i dalej działa i można od czasu do czasu sobie coś wydrukować. A tu na przykład koleżanka próbowała się nauczyć lutować i pomagała mi tam te takie lampy. Ja zresztą wymyśliłem, tu nie wiem czy to widać, o tutaj jest ten ekran taki, ja wymyśliłem kiedyś, to nawet miał być produkt, ale nic z tego nie wyszło, taki system lamp do Jenkinsa, czyli do tego, że jakby do systemu budującego cały projekt, jak się coś popsuło, to ta czerwona lampa migała. Jak było troszkę nadpsute, to pomarańczowa, a jak wszystko dobrze, to niebieska. I to bardzo fajnie działało, ale produkt z tego żaden nie wyszedł, ale wiem, że używał jeden zespół u mnie w pracy i nawet był zadowolony z tego. Natomiast no to taka ciekawostka, bo można, jeszcze ten pomysł wrócił, to zaraz też pokażę. O, tu jakieś eksperymenty ze światłem, no i też taka graciarnia, więc troszkę trzeba mieć miejsca na to, bo inaczej później się robi zrzut takich rzeczy. To jest takie miejsce, gdzie możemy uciec z naszymi zabawkami takimi. Moja żona zawsze mnie wygania z tymi wszystkimi kablami z domu i właśnie tam mogę czasami sobie coś polutować. Hackatony. Nie wiem, czy ktoś z Was brał udział w hackatonie. To jest taka gra słowna Hacking Marathon, tak? I to jest coś, co może się cały dzień odbywać, może na przykład dobę albo 2 dni, czy głównie przez weekend. I też jakby częstotliwość, może to jest jednorazowa, a czasami są takie okresowo. No i tutaj jest zdjęcie, to jest moje ulubione zdjęcie. Tak chwilę się zatrzymam, bo to jest jeden z fajniejszych hackathonów, HackWaw w Centrum Nauki Kopernik. Nawet ja tutaj stoję z kolegą, zaraz będzie moje zdjęcie z bliska. Jakieś podsumowanie. Tam było bardzo dużo software'u i hardware'u. Naprawdę super zorganizowane. Uczestnictwo było bezpłatne i można było nawet dostać promocję do jakiegoś akceleratora tak zwanego. Tutaj występuję z Piotrkiem Jagielskim. Rogi działały i one były na silniki. I idea była taka, że jak ktoś zepsuł program, to one schodziły w dół, takie horns of shame. A jak naprawiło się, to szły do góry. Myśmy tego nie dokończyli, natomiast Piotrek trzyma w ręku, ja robię hardware i to jest zdalne sterowanie, a on tutaj trzyma komórkę, napisał aplikację i jak nacisnął guzik, to te rogi szły w dół. To taki proof of concept, dlatego że integracja później z tym Jenkinsem, tym co buduje to wszystko, to już było tak naprawdę najprostsze, więc jakby to było niesamowite. To jest na przykład Hackiea, to jest taki wynalazek z ostatnich, nie wiem, roku, 2, tak? Chyba były 2 edycje. To akurat jest płatne, ale tylko chyba 50 zł wpisowego, no i tam były poważne rzeczy, bo na przykład miałem kolegów, którzy dostali jakąś nagrodę chyba 10 000, zrobili program, który skanuje Allegro i wyszukuje firmy, które wystawiają VAT marża, a nie powinny tego robić, bo to mogą tylko lombardy. I to jest przeciwdziałanie jakichś tam problemów związanych z VAT-em. Zdaje się, że nawet sam premier Morawiecki uścisnął im dłoń, no bo to jest program uszczelniania, ale to jakby abstrahując od tego, chyba dobrze, no bo w sumie jeżeli nie powinni tego robić, to nie. No i takie hackatony możemy sobie podzielić na software'owe, hardware'owe, przydatne, nieprzydatne, to jest tak naprawdę trochę takie przewrotne i generalnie
możemy spróbować nowe technologie, możemy się pobawić. Cały czas jest to nasz rozwój. Możemy refaktoryzować kod, który jest jakiś stary, a nigdy na niego nie ma czasu. Można coś nowego spróbować. I najważniejsze jest przygotowanie. Mam duże doświadczenie w tym, bo zrobiliśmy ilość hackathonów. To jest bardzo kosztowne dla firmy, bo bardzo dużo osób na przykład jest wyjęte na cały dzień albo na 2 dni. Jakby weźcie sobie typową stawkę programisty, zapewne jest to kilkadziesiąt złotych za godzinę, razy 8 godzin, a może 16, razy na przykład 10 czy 20 osób. To są naprawdę duże pieniądze. Jeżeli pracodawca się na to zgodził, to trzeba to zrobić bardzo, bardzo jakby efektywnie. Więc zaczynamy od spisania wszystkiego na takiej stronie, gdzie są pomysły i tam formułujemy już wstępnie zespoły. Potem, to troszkę się pospieszyłem, musimy mieć spotkanie organizacyjne, takie, gdzie się przygotujemy bardzo dokładnie, na przykład na miesiąc, nawet czasami na 2, bo na przykład trzeba zamówić sprzęt, jeśli to może być hardware, albo trzeba sprawdzić technologię, albo na przykład trzeba coś już przygotować. I nie bójcie się przygotować wcześniej, bo to nie jest taki hackathon z nagrodami, bo jeżeli będziemy rozkminiać coś w trakcie, to tylko stracimy czas, który dostaliśmy od pracodawcy. No i oczywiście w trakcie spotykamy się rano, dzielimy się na te zespoły, w sumie jesteśmy podzieleni, ale jakby rozdzielamy się. Pewnie jest jakaś pizza, jakieś zakończenie i koniecznie podsumowanie. I podczas tego rozpoczęcia musimy sobie powiedzieć, jakie mają być ramy czasowe, czego oczekujemy, kto jest w jakim zespole. Jedna osoba to nie jest zespół. Kiedyś poniosłem taką porażkę, dlatego że byłem sam i cały dzień próbowałem uruchomić jakieś silniki krokowe. Nic z tego nie wyszło i byłem bardzo na siebie zły, że się nie przygotowałem wcześniej i że nie było kogoś ze mną, kto by mnie odzwierciedlił. To takie zabawki, które powstały. To się nazywa Ja idę, pisane razem. Zobaczę, ile mam jeszcze czasu. Polegało to na tym, że jak przychodził pan z kanapkami, to kolejne osoby naciskały, że idą, bo idą po kanapki. I to takim lawinowym efektem jakby wyskakiwało innym w tym czasie, że idą i wtedy wszyscy szli, no i się spotykali w kuchni po te kanapki. Tutaj na przykład koledzy ostatnio zrobili we Flutterze, zupełnie nie mamy Fluttera w firmie, a oni mogli oczywiście sobie sprawdzić aplikację do zapisów na piłkę. Jest taka grupa entuzjastów, ja też gram w piłkę, no i tutaj klikamy sobie w najbliższą piłkę, kto będzie, kto nie będzie, takie, czy się zbierze kworum tak zwane, żeby w ogóle zagrać, tak, gdzieś tam w niedzielę. No i oczywiście jest pizza. Spójrzcie, jacy oni są szczęśliwi. Dostali pizzę za darmo po prostu. To jest absolutne szczęście na twarzy. Z ostatniego hackathonu ja brałem udział w zespole, który zrobił takiego robocika. No, uwielbiam takie sytuacje, no bo mówię, jestem mocno hardware'owy. Przyniosłem swoje najlepsze rzeczy z domu. Odpowiadałem za zasilanie i tym podobne. Kolega na przykład zrobił takie koguty, które zapalały się na pewną komendę na czacie. Jak my mam coś a la Slack, tylko taki open source'owy, można było napisać i na przykład zwrócić uwagę i te koguty właśnie tam się kręciły. Tak wygląda nasz robot. On jeździł zdalnie sterowany, kable ma tylko po to, żeby było zasilanie podczas testów, ale potem, to już akurat była moja działka, było normalnie zasilanie z baterii takich do samolotu, więc on spokojnie 15 minut na pewno mógł jeździć. Chyba nie doszliśmy do końca baterii, a to jest lidar, czyli radar, który skanuje dookoła, bardzo szybko się kręci, super to wygląda, jest tak po prostu ekscytujące i ściągaliśmy go z Chin. Kosztowała aż 500 zł, dostaliśmy dofinansowanie, jest też super sprawa, a część rzeczy była tutaj, jakiś tam sprzętów była moja na przykład, bo po prostu to miałem, no nie. To jest pokazane, to jest GIF, dlatego tak ten, jak on próbuje jeździć, tu się wywalił, no nie, i on tam przy okazji skanował całe otoczenie. A to jest na przykład jakiś inny projekt, który też włamałem się do takiej skrzynki alarmowej i zrobiliśmy projekt, powstało guzik. Jak się go nacisnęło, to się drzwi otwierały, bo normalnie trzeba było przyłożyć kartę, a można było wejść aplikacją i nacisnąć guzik. To było bardzo przydatne, jak się zapomniało karty. No i oczywiście na zakończenie musimy absolutnie podsumować i wyciągnąć wnioski. Jak się nie udało, to też jest jakiś powód tego, prawda? Bo nagle firma, zakładam, że to jest wewnątrz firmy, zainwestowała mnóstwo pieniędzy w waszą edukację, i chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Jesteśmy winni sobie i pracodawcy właśnie wyciągnięcie tych wniosków. No a tak wygląda podsumowanie, gdzieś tam się spotykamy. Tutaj była gra, oni skakali, strzelali jakimiś rzeczami, jakby ten zespół wypróbował jakieś technologie właśnie do robienia takich gier, czyli coś zupełnie nieprzydatnego, a tak naprawdę było super fajnie, jakby oni dostali taką dawkę energii, no bo mogli coś takiego sobie popróbować, a tu kolega właśnie demonstruje naszego robota.
A potem on już całkiem nieźle jeździł. Ja musiałem się kryć za filarami, żeby on mnie nie zeskanował, dlatego tak biegnę, po czym już przestał działać, się wywalił. No ale to oczywiście taka zabawa. Certyfikaty i szkolenia. Są firmy, które wymagają certyfikatów, są firmy, które nie wymagają certyfikatów, to zależy od rozmiaru i jakiegoś tam podejścia do tego. Są oczywiście też szkolenia, mogą być szkolenia płatne i bezpłatne. Wydaje mi się, że certyfikatów nie ma bezpłatnych. Nie spotkałem się. Ale na przykład szkolenia są bezpłatne, zaraz o tym powiem. Bo można skorzystać z tak zwane MOOC, tak? Massive Online Open Courses, czyli miejsca, gdzie można bardzo dużo osób może brać udział w szkoleniu, na przykład na Courserze i to są też inne tutaj. Przy czym Khan Academy to jest troszkę bardziej takie szkoła taka tradycyjna, tylko w elektronicznym wydaniu, ale przytoczyłem dlatego, że tam jest troszkę algorytmiki, troszkę podstawy programowania. Można też podrzucić, nie wiem, dziecku albo młodszemu bratu czy siostrze, takim osobom, które troszkę zaczynają od tego. I brałem udział w kilku takich kursach. Wygląda to w ten sposób, że nawet się robi prace domowe, i one są przeglądane, tylko nie przez prowadzących, bo tych ludzi jest na przykład 10, 20 czy ileś tysięcy, ale przez inne osoby. Ja musiałem też przeglądać kilka prac i je ocenić. No i to był taki cross, prawda? Jeżeli 5 czy 10 osób oceniło jedną pracę losowych, to ta ocena była jednak dość reprezentatywna. I to jest rozwiązanie super, dlatego że nagle nasza praca też zostanie oceniona. Nie jest tak, że bierzemy pasywnie udział w jakimś tam kursie. To jest taki przykład od mojego kolegi. On już przestał się uczyć, już powiedział, że już mu się nie chce, ale po prostu jest gościem niesamowitym. Poświęcił tysiące godzin na naukę i uzyskał bardzo dużo różnych certyfikatów. To są wszystkie możliwe te programowania z budowy architektury i tym podobnej, javowej i wokół tego. Występy na konferencjach to już jest moim zdaniem taki najwyższy, najtrudniejszy poziom, ale jest możliwy, bo powolutku jak idziemy po tych krokach, to jest sposób na budowanie własnej marki już też jako pracownika. Zostaniemy dostrzeżeni na pewno przez wiele firm, dlatego że zostaje po nas ślad, choćby tutaj się spotykamy, ja się pokazuję i tak naprawdę muszę się dobrze przygotować do tego i tak dalej. Można poznać super ludzi. Można poznać czasami nawet gwiazdy z naszego świata, które tworzą te wszystkie technologie. Nie wiem, poznałem faceta, który stworzył język Groovy na przykład, albo nie pamiętam teraz na szybko, ale jakby są to niesamowite rzeczy. To na przykład jest moje zdjęcie, jak byłem w Belgradzie na konferencji. No i jeżeli mamy oczywiście fajnego pracodawcę, co jest bardzo częste, dlatego że to naprawdę dla pracodawcy jest duży prestiż, jeśli pracownicy gdzieś występują, czy w Polsce, czy za granicą, to absolutnie wspiera, nie wiem, daje wolne albo funduje przelot, czy przejazd, czy jakoś pomaga się przygotować na przykład. No i jak zacząć? Zacząć tak, że zaczynamy na tych wszystkich malutkich rzeczach, łącznie od tej 5-minutowej flaszki, potem coraz większe typu właśnie dżugi, meetupy, potem na jakiejś mniejszej i na większej konferencji, a potem już świat jest nasz. Oczywiście nie jest to takie proste, musimy robić to powolutku i być specjalistą w jakiejś choćby wąskiej działce, natomiast naprawdę jest to możliwe. Jeżeli chodzi o występy zagraniczne, no to bardzo ważny jest angielski. Tak? Jakby nie wyobrażam sobie, żeby bez angielskiego w ogóle cokolwiek zrobić, bo to jest język IT. Tak? I na przykład mi się udało zacząć od tego, że zgłosiłem się na konferencję do Lwowa. Musiałem po angielsku, no ale nasi bracia Słowianie byli bardzo wyrozumiali, nawet jeśli miałem jakieś potknięcia. Na co dzień niestety nie mam projektów z klientami zagranicznymi, w związku z tym mój mówiony angielski jest tylko wtedy, kiedy właśnie zazwyczaj wyjeżdżam gdzieś i rozmawiam. No, oczywiście czytam i piszę dość często po angielsku, to akurat mi się zdarza, natomiast rzeczywiście ten mówiony angielski, więc z tym się czuję najmniej pewnie, no i dlatego trzeba troszkę ćwiczyć. Idealnie jest wystąpić w Polsce jeszcze na konferencji, gdzie trzeba po angielsku. Jest kilka takich, nie wiem, z tej javowej działki, no to jest na przykład Geekon albo Devox, tak? Ale są też inne i można nawet zaznaczyć, że to jest talk tylko po angielsku, mimo że czasami można wystąpić po polsku. No i generalnie trzeba się dobrze przygotować, ćwiczyć, powtarzać, występować, słuchać feedbacku kolegów, koleżanek, oglądać się, czego ja nie znoszę, bo ja się wstydzę, jak widzę siebie na wideo, ale to jest konieczne absolutnie. Tu jest moje zdjęcie, jak byłem w Lwowie, gdzie to jest
w Barcelonie, La Sagrada Familia. Jestem fundatorem tego miejsca, bo kupiłem bilet. Bo to jest tak, że tam naprawdę jest tak napisane, że kupując ten bilet wspierasz rozbudowę. Oni ponad 100 lat już budują tą katedrę. No jest niesamowita. No i tak już zbliżamy się do końca, są takie wynalazki, inne wynalazki, tak zwane inne wynalazki, jak na przykład Atlassian Shipit. Atlassian to jest ta firma, która zrobiła Confluence'a przede wszystkim, czy Jirę. No i oni mają też raz do roku, bawią się chyba przez dobę. To jest firma z Australii, ale mają ludzi dookoła świata. I wtedy można robić co się chce i powstają różne rzeczy. Na przykład raz było, że w ramach tego hackatonu ktoś wymienił wszystkie żarówki na energooszczędne w biurze. Też dobra rzecz. Albo kodują, albo coś innego robią. Jest to na pewno taki rodzaj święta i taki sygnał dla pracowników, że możemy chociaż przez chwilę się pobawić. Jest mityczne 20% w Google. Mityczne dlatego, że niektórzy twierdzą, że to nie było, inni, że było. Jak kiedyś poczytałem o tym, się okazało, że generalnie sprowadzało się do tego, że rzeczywiście można było pod pewnymi warunkami wziąć udział w projekcie, jeśli iluś chętnych z różnych zespołów czy z tego samego chciało coś zrobić. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Gmail powstał jako taki eksperyment i oni dostali trochę czasu i coś sobie poeksperymentowali, po czym zrobił się z tego jeden z ważniejszych produktów takich na co dzień, których pewnie większość osób używa. Istnieje coś takiego na przykład jak Allegro Tech Meeting. Wiem o tym, bo nie wiem jak teraz, kiedyś było tak, że też to jest taka wewnętrzna konferencja w Allegro, to jest duża firma, ma bardzo dużo ludzi w IT, ale oni na przykład kilka lat temu zapraszali z zewnątrz na pierwszy dzień. Dostałem takie zaproszenie i były takie ogólne technologie. Natomiast drugiego dnia już były takie wewnętrzne, czego już osoby z zewnątrz nie mogły wiedzieć, bo jakby to są ich wewnętrzne projekty, tajemnica firmy i tak dalej. No więc dwudniowa taka impreza, no i też coś takiego można urządzić. Podejrzewam, że w przypadku mniejszych firm, czyli w większości jednak to raczej by się sprowadzało do pewnie jakichś właśnie hackathonów czy takich warsztatów, na przykład może całodniowych albo czegoś prostszego. A nie w tą stronę. No i to jest takie podsumowanie. Są pewne rzeczy, które możemy robić samemu. Możemy czytać, możemy brać udział w open source, możemy się rozwijać, nie wiem, robiąc certyfikaty szkolenia, występować i uczestniczyć w konferencjach, ale są też rzeczy, które możemy robić tylko w grupie albo pod skrzydłami pracodawcy, no bo stand-up sam ze sobą trochę tak głupio, code review też nie za bardzo, chociaż fajnie jest przejrzeć to, co żeśmy zrobili. I te wszystkie inne hackatony i tak dalej, no to wymaga jednak wsparcia finansowego czy organizacyjnego. Pewne rzeczy są kosztowne, tak jak na przykład code review jest gwiazdka, dlatego że ja uważam, że to jest coś, co musi być, tak samo jak testy się pisze. Mam nadzieję, że wszyscy piszecie testy jednostkowe, nie wiem, integracyjne, funkcjonalne. Code review musi być. Czy ja mówiłem? Code review musi być. Aha, już mówiłem. Natomiast jest rzeczywiście kosztowne w tym sensie, że to jest rzecz, na którą pracodawca musi się, jeśli w ogóle podlega to jakiejś kwestii, zgodzić, bo jest to rzecz dodatkowa. Ale tak naprawdę jest to ogromna oszczędność, dlatego że wyłapujemy tak dużo błędów od razu, w momencie, kiedy ja przed chwilą go popełniłem, więc wszystko pamiętam, mam otwarte, oraz możemy się uczyć i to też jest wielki, wielki benefit dla wszystkich. W związku z tym jest to jakiś koszt, który bardzo szybko się bardzo mocno zwraca. No i te wszystkie rzeczy, które wymagają nakładu bezpośrednio albo pośrednio pieniędzy. Ale bezpłatnie też jest bardzo dużo rzeczy, które my możemy zrobić. No, właściwie na tej samej zasadzie stand-up, ale 15 minut powiedzmy, że czy retrospektywa, jak się krótko spotykam, to nie jest aż tak bardzo kosztowne, a w szczególności jakieś blogowanie czy open source. I ostatni to jest chyba slajd, oprócz pytań. Żeby przekonać szefa czy szefową, to generalnie powinniśmy jakby powiedzieć, że to jest wszystko droga do naszego rozwoju, coś, co wróci do nas, bo my będziemy zadowoleni, i na przykład będziemy chcieli dłużej pracować w firmie, która się zgadza na to, żebyśmy na przykład w piątek się spotkali wszyscy. Pamiętam to taką anegdotę, szybko powiem jeszcze. W poprzedniej pracy, zawsze możecie sprawdzić na LinkedInie, gdzie to było, a nie, firmy już nie ma, została kupiona. Raz udało nam się zorganizować, czas minął, ale chyba jeszcze sekundę mamy, taki
zabawę taką w TDD, czyli programowanie takie testów jednostkowych, tak żeśmy sobie robili, no ale było kupę śmiechu przy tym, bo to jakby fajnie tam, żeśmy jakieś ćwiczenia robili, no i przychodzi zdenerwowany kierownik właśnie i mówi, słuchajcie, no tam jest pożar na produkcji, a wy tutaj śmiechy urządzacie. Tylko że to był projekt, w którym zawsze był pożar na produkcji, tak jak lasy w Kalifornii, tam się non-stop paliło, a myśmy próbowali trochę się zintegrować i czegoś nowego nauczyć, no nie? I to jakby szybko ucięło, więcej już żeśmy nie zrobili takiego spotkania, no nie? Godzinę było. No i skończyło jak się skończyło. No, firma została rzeczywiście tak osłabiona, że wykupiona przez konkurencję. A szkoda, no nie? Generalnie wydaje mi się, że osoby właśnie, które się rozwijają dłużej chcą siedzieć też w danym miejscu pracy, a jeżeli nie, to przynajmniej jak są, to są zadowoleni z siebie, że nie utknęli, nie ma takiej stagnacji. I to jakoś, tym bardziej, że jeśli przez lata się robi naprawdę w jednej technologii, to może być bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. No i pomysły nie muszą być wcale kosztowne. Czy macie jakieś pytania do tego wszystkiego? Bo nie chcieliście zadawać w trakcie, ale może coś was zaciekawiło, cokolwiek. No jedno pytanie, no. To jak ktoś zada pytanie, będzie mógł zjeść pizzę, na przykład taki zrobimy deal. Już jesteś pierwszy. Dobra. To pytanie było takie, że musi być code review, ale jak jest pair programming, to nie musi być. Polemizowałbym, ale oczywiście na moją obronę mogę powiedzieć, że forma code review to jest pair programming. Natomiast jest jakby założenie musi być też takie, że się wymieniacie, prawda? Zapewne to robicie, czyli zmieniamy się we dwóch czy we dwoje programujemy. Natomiast jest taki minus, że to, co wyście sobie tam, brzydko mówiąc, wydewelopowali, to jest już waszą słodką tajemnicą. Ja musiałbym wejść do repozytorium, patrzeć jeszcze na commity, oglądać blame'a tak zwanego i patrzeć, coś się zmienili. Jeżeli jest code review, to jest to po prostu wyświetlone. Nawet te, które już zostały zaakceptowane, weszły, to ja i tak mogę dokładnie przeżyć. Co więcej, tam jest też ta historia, dyskusje, komentarze, co się podobało, co się nie podobało, dlaczego ja to tak zrobiłem. Ktoś mi powiedział, popraw to, popraw tamto. O, swoją drogą, to jest bardzo ważne, jeśli mogę taką, nie wiem, czy to odpowiada na twoje, taka dygresja. Ja wiem, że czasami jak się tak pracuje, albo w ogóle w IT czasami to się tak wali prosto z mostu, albo nikt nie dba o te takie bardzo miękkie rzeczy. Wydaje mi się, że code review to jest ten jeden moment, w którym bardzo mocno trzeba się skupić na tym, żeby być i asertywnym, i przyjaznym dla drugiej osoby. I ja mogę być naprawdę kiepskim programistą, to znaczy popełniać błędy albo dopiero się uczyć, szczególnie juniorzy. I to wymaga niezwykłej pokory z dwóch stron robienie komuś code review. Oceniamy coś, co zostało wytworzone przez tą osobę. Ja wielokrotnie siedzę nad kodem, jestem dumny z tego, jak to zrobiłem, po czym dostaję od kogoś negatywny feedback. Czasami musi taki być, tylko forma, w jakiej to podamy, naprawdę jest szalenie istotna. I tutaj bardzo was uczulam, dlatego że bardzo łatwo jest napisać, to jest bez sensu, to popraw, to jest głupie, po co to zrobiłeś? A przecież można naprawdę napisać, słuchaj, zrobiłbym to inaczej, albo proponuję takie rozwiązanie, przemyśl to. Są proste rzeczy, troszkę jak przedszkolaki, prawda? Magiczne słówka, proszę, dziękuję. Naprawdę bardzo dużo to zmienia. Miałem kiedyś taką sytuację, gdzie byłem w projekcie z kolegą, jakby to i tak są oczywiste rzeczy, ale akurat tego bardzo mocno doświadczyłem, który jakby zupełnie nieświadomie miał komunikację na zasadzie wojskowego. Wydawał komendy i nie widział w ogóle tego, że jakby jest to dla mnie nieprzyjemne. Można mówić o uczuciach albo nie, ale jakby było to po prostu nieprzyjemne i on też nigdy nie proponował. Tak jak mówię, wymaga to dużej pokory, bo ja oddaję coś, co jest moim dziełem i naprawdę włożyłem w to jakiś swój wysiłek, pasję, a ta osoba musi bardzo z dużym szacunkiem, ja tak uważam osobiście, może to skrytykować, ale właśnie trzeba zrobić to delikatnie. Ja tylko tak zachęcam, bo jakby to jest taki aspekt, którego się czasami nie widzi, bo różne mamy komunikacyjne natomiast tutaj to jest strasznie ważne, bo można bardzo urazić kogoś, a jednocześnie trzeba to zrobić, trzeba powiedzieć, bo to jest dobro projektu. O, taka moja uwaga i to też cieszę się, że padło to. Proszę, pytanie. O, mamy mikrofon, nie będę musiał powtarzać całego, bo ja nie zapamiętam. Powiem
będzie ciężej. Dobrze. Ja Okej. jestem Bartek, cześć. Cześć, Sandra. Cześć, Więc witaj, ja jeszcze Sandra. tutaj taka lekka uwaga do code review, Bardzo ponieważ proszę. dobrze wdrożone jest świetne, ale źle wdrożone może być problematyczne. Doświadczenie, jakie ja miałam Tak. z code review. W jednym zespole, w którym pracowałam, powiedzmy, że code review z punktu widzenia programisty było traktowane o wiele niższym priorytetem niż samo programowanie, co prowadziło do dość wolnych feedbacków. Aha. Czyli ja dawałam code review i odpowiedź dostawałam dopiero po 2 dniach, gdzie efektem było to, że ja już trochę zapomniałam, co Dokładnie. ja tam robiłam i no, było słabo. Słabo. Fajnym rozwiązaniem jest zrobienie jakiegoś systemu wewnątrz zespołu, przykładowo jakiegoś czatu, Tak. gdzie zrobi się code review pull request, wrzucamy i dajmy code review w trakcie godziny. Tak. I wtedy o wiele fajniej się pracuje i że z punktu widzenia programisty sprawdzenie kodu drugiej osoby było równie ważne, jak tutaj tworzenie również swoich rozwiązań. Tak. Więc taka uwaga. Tak, to jest absolutnie ważne i do tego też jest świetny stand-up, bo to jest najwyżej doba, bez tych 15 minut, kiedy można się upomnieć jeszcze. Zresztą czasami się upominamy podczas stand-upu. Nie wiem, czy potrzebujemy jeszcze slajdy, bo to się wyłączyło, że to wisi, słuchajcie, nie mogę iść dalej. Tak? A czasami jest w ogóle na przykład tak, że nie wiem, szczególnie jak mamy powiedzmy jakiś rozproszony system, mikroserwisy, potrzebujemy zrobić jeden kawałek, z którego ktoś inny zrobi drugą część. Nie? Ja robię backend, a kolega robi frontend, musi skorzystać z tych usług. I tamten na przykład nie może dostać mojego kawałka, bo nie przeszło review. Znaczy sam też oczywiście może zrobić, ale różne są układy. No nie, więc absolutnie masz rację. To jest kwestia tego, żeby to był też fragment całości. W ogóle jest coś takiego jak definition of done. Taka, nie wiem czy tylko ze Scruma, czy w ogóle z Agile'a, takie pojęcie, jak tam mamy spisane wszystkie rzeczy, które mówią, że task, zadanie zostało wykonane. I musi być commit, musi być zrobione na przykład przeszło review, musi być, nie wiem, jakieś testy akceptacyjne, może na przykład testerzy przeklikali, może na przykład product owner przeklikał, te wszystkie rzeczy, więc jakby to też można wpisać w cały ten zestaw, prawda, jakby punktów, które muszą być odhaczone. Jak byłem dawno temu w projekcie dla dużej firmy, dla operatora jednego telekomunikacyjnego, gdzie był Internet Explorer 6. I w definition of done było, musi działać na IE6. Masakra, my wszyscy Linuxy używamy, no, mieliśmy VirtualBoxy, te takie wiecie, wirtualne komputery wewnątrz, tam klikaliśmy, to też było wpisane w ten. A to jest super. Tu widziałem gdzieś jeszcze rękę, super, proszę. To poprosimy mikrofon, też nie będę musiał powtarzać. W jaki sposób szukasz projektów typu open source? Zresztą wracasz do domu, myślisz sobie, chcę sobie zrobić projekt w PHP i jak szukasz projektu, który jest, działa i żyje, bo znalazłem taką stronę, gdzie jest niby dużo projektów open source, ale wiele z nich to już dawno jest nieaktualnych. A czy to był GitHub? Nie, inna strona. Aha. Ale w jaki sposób szukasz takiego projektu, gdzie faktycznie to jest projekt, do którego możesz dołączyć, czy jest jakoś Wiesz co, zorganizowany? znaczy generalnie nie będę ukrywał. Osobiście nie szukam, bo jak napisałem, mam strasznie dużo różnych fajnych zajęć. Natomiast jakby cała moja przygoda z open source to jest taka, że właśnie w trakcie projektów to robiłem. Ewentualnie jak potrzebuję czegoś, to rzeczywiście tam szukam i wtedy sobie robię kopię tego repozytorium do siebie. Tak mi się zdarzyło na przykład wziąć jakiś taki prosty framework w PHP do usług i na przykład troszkę go rozwinąć, ale to był tylko mój fork i nawet nie zgłosiłem tego z powrotem. Natomiast generalnie poszedłbym takim kluczem, co jest zresztą dość proste, że akurat na GitHubie i jakby to jest też samo z siebie uzasadnienie, dlaczego tam są gwiazdki, tak zwane stars, nie? Siłą rzeczy jest to po angielsku, w związku z tym tłumaczę słowo gwiazdki na słowo stars. I te najlepsze projekty mają po kilkadziesiąt tysięcy gwiazdek i odwrotnie. To jest świetny w ogóle wyznacznik tego, czy to jest dobry projekt i popularny projekt. Jak zaglądacie do tego projektu, to się patrzy tak, kiedy był ostatni commit? Jeśli był 3 lata temu, można to zostawić, chyba że chcecie to ożywić i tak dalej. I to też się tyczy używania tych technologii, bo czasami jest tak, że potrzebujemy, nie wiem, prostą bibliotekę ostatnio szukałem na przykład do formatowania adresów IP. I tam jest też maska i tak dalej, ja musiałem to mieć i generalnie trudno mi było to znaleźć, bo jakby jest ten problem, nie ma takiej biblioteki, gdzieś znalazłem jakiś wielki kombine
Gdybym to coś znalazł, zaproponował, to moi koledzy na pewno by sprawdzili, ile to ma gwiazdek, to znaczy jak bardzo jest popularny, bo te gwiazdki to mówią, że ludzie tego używają i chcą. Oczywiście i ostatni commit, kiedy też. I wielokrotnie też widywałem takie właśnie rozważania, że proponujesz coś, ale to było ostatnio, w ogóle release był, nie wiem, 2 lata temu, to jest już martwa technologia. Jakby w świecie IT to jest błyskawica. Strona, o której mówisz, być może na przykład to była strona Apache Foundation albo coś takiego, albo Eclipse Foundation też. Oni też jakby opiekują się projektami open source, nie? Albo też, co tam było, jeszcze kilka było takich w świecie. SourceForge? O, dokładnie, o to mi chodziło. Tylko SourceForge działa w ten sposób, że tam w ogóle kiedyś on się chyba na CVS-ie jeszcze opierał, to w ogóle strasznie stare. Tam raczej się dostaje już gotowe te, prawda? No nie wiem, no różne. Z GitHubem jest tylko taka kontrowersja, że Microsoft ostatnio i są ludzie, którzy uważają, że to może być problem, bo się boją, że na przykład nie wiem, Microsoft zmieni jakąś politykę tego open source'a, a z drugiej strony nic złego się nie stało. Wydaje mi się, że oni chyba około roku temu kupili, więc akurat polecam. Zresztą widziałem na przykład takie projekty, które mają własny hosting, bo na przykład są pod Eclipse Foundation czy Eclipse Foundation, natomiast jest kopia, tak jakby mirror tego na GitHubie cały czas. I to też jest fajne, bo co programiści tam wrzucą, to jest przenoszone automatycznie do GitHuba, więc wydaje mi się, że jakby obecnie to jednak to jest takie najbardziej liczące się miejsce. Może powstanie coś nowego, no ale to jest taka najważniejsza strona. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Cokolwiek? Bardzo proszę. Możemy prosić mikrofon? To może już teraz ostatnie pytanie już. 4 osoby, które zjedzą pizzę, super. I resztę pytań w trakcie pizzy. No dobrze. To ja w zasadzie mam, przede wszystkim dzięki za bardzo fajną prezentację. Tak? Dobrze. Milczeliście, myślałem, że wszyscy usnęli, tylko macie zapałki w oczach, więc Nie wszystkie. bardzo się cieszę. Mam jedno pytanko i jeden taki mały feedback. Pytanko polega na tym, czy da się gdzieś później znaleźć tę prezentację i bardziej tak szczegółowo popatrzeć na linki i tak dalej. Tak, tylko muszę jeszcze jeden slajd zanonimizować, bo tam kawałeczek przeciekł jakiegoś projektu, ale to w autobusie to zauważyłem, jak tutaj jechałem, po prostu robię sobie absolutnie tak, ja udostępnię, prawdopodobnie na Speakers Decku. Tam wrzucam swoje prezentacje. Oczywiście będzie nagranie, w sensie jest live, ale YouTube to zapamiętuje, jeśli tego nie skasujecie, tak, no będzie, więc też można to obejrzeć i będzie już forever w internecie. Także, a feedback? Znaczy, to taka rzecz, którą bym dodał do prezentacji, bo tam Super. wymieniałeś różne źródła, gdzie można czerpać informacje, wiedzę i tak dalej. Crossweb te sprawy, nie? Tak? Co? Crossweb to o tą stronę. Nie. Dobrze, Ja bym okej. dodał jeszcze do listy źródeł, ja bym jeszcze dodał tam podcasty. Oczywiście, ale prawda jest taka, że nie słucham podcastów. Mało Zachęcam. jeżdżę samochodem. Mam na przykład kolegę, Piotrka, który tutaj występował, no jestem z nim w projekcie, więc jakby siłą rzeczy jesteśmy prawie teraz jak bracia, przynajmniej tacy zawodowi bracia. On non-stop słucha podcastów, ale on jeździ na przykład samochodem, nie? Więc jakby w korku, co można robić w korku, jeśli nie słuchać podcastów, no nie? Ale to jest doskonały, jest bardzo dużo dobrych podcastów, rzeczywiście, ale jakoś na razie to nie zadziałało na mnie, no nie? Czegoś próbowałem słuchać, może zły wybrałem. Jakby miałem wrażenie, że prowadzący, czy 2 osoby tam były jakoś tak dużo chcą pobyć na antenie, a mało było interesującej treści, no nie? Jakby ja nie mam czasu słuchać ludzi, którzy jakby, no chcą pobyć i posłuchajcie mnie. Przepraszam, jakby, no akurat za dużo mam na głowie, ale to jest świetny pomysł, to jest doskonały pomysł. Dziękuję. To ja też pozwolę sobie wrzucić to, tylko muszę najpierw zgłębić temat, żeby być Jasne. kompetentnym jakoś. Jasne. Super. Tak swoją drogą, ale to tak w ramach takiej uwagi, bo znam bardzo dużo fajnych podcastów, ale niestety po rosyjsku, więc jak nauczysz się albo znasz, to mogę polecić. Umiałbym bardzo powoli przeczytać cyrylicę i pewnie coś tam powiedzieć, bo się kiedyś uczyłem, ale to niestety za mało. Natomiast swoją drogą mam kolegę, który lubi jeździć na te wschodnie konferencje, mówi, że są niesamowici ludzie i oni bardzo niskopoziomowo schodzą na przykład. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Im bardziej, już kończę, im bardziej na wschód,
tym są bardziej niskopoziomowe konferencje, takie bardziej hardkorowe. Wiecie, że się rozmawia o kompilatorach, o tym, jak działa Java. Im bardziej na zachód, tym bardziej to się robi takie obrazkowe i takie bardzo wysokopoziomowe i lightowe takie. No, to jest takie ciekawe spostrzeżenie. Akurat mojego kolegi, on jeździ do Turcji, do tych wszystkich jakby wschodnich krajów, występuje na konferencjach też. Okej. To chyba musimy kończyć. Bardzo dziękuję za czas poświęcony, że wytrwaliście. Naprawdę bardzo dziękuję. My również bardzo dziękujemy za przybycie, za oba wykłady Dziękuję. i zapraszamy na poczęstunek teraz na zewnątrz. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem. Dzięki. Jeszcze takie.